Dobra, jesteśmy na wizji. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Żuraw.pl. Dzisiaj gościnnie na kanale RPGówka. Dzięki uprzejmości Dreda i reszty ekipy kończymy zaczętą na 31. finale WOŚP sesję wigilijnej delegacji, czyli horrorowej przygody w klimatach współczesnego survival horroru, gdzie grupa dzielnych pracowników korporacji Santa Corp udała się na biegun północny w celach służbowych, żeby sprawdzić, co się stało z utraconą łącznością z pierwszą placówką Santa Corpu, z której Mikołaj rozkręcił swój interes życia i zbudował potężną korporację zabawkarską. I na miejscu okazało się, że sprawy nie wyglądają tak różowo i tak słodko, jakby można było na początku myśleć. Ale zanim przejdziemy do samej rozgrywki i tego, co było przed nią, przedstawię osoby grające dzisiaj ze mną. I pierwszą jest Lenka z fanpage'a RPGowa Lenka na Facebooku, z Instagrama RPGowa Lenka, także członek ekipy RPGówka zajmujący się stroną graficzną, która wciela się dzisiaj w Ewelin Rudolfinę Sugarplum, kierowniczkę działu PR. Drugą osobą grającą jest Gabriel Hawu, cosplayer z Instagrama Hawu, który wciela się w pracownika serwis desku IT Gabriela Klosowskiego. Cześć. Kolejną osobą grającą jest Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone oraz reprezentantka kanału Zębatka jako Ingrid Nystrom. Nystrom, mój panie, ale ty dalej lecisz twardo w angielski. Tak, ja wszystko po angielsku. Jako pracowniczka działu kontroli jakości, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak, żeśmy to w końcu stwierdzili. I na końcu Chrobson ze społeczności Karczmy. Pozdrowienia dla społeczności Karczmy, dla Karczmy i Karczmarza. Jako Stanisław Gąsienica-Smyrecek, ochroniarz spod samiuszkich Tater. Tak. Dobrze, to zanim zaczniemy dzisiejszą część, to ktoś coś pamięta, żeby mógł przypomnieć nam i widzom, co się działo, chociaż w skrócie, na pierwszej sesji. Więc lecieliśmy sobie na biegun, bo nas tam wysłali i zestrzelił nas latający renifer i wpadliśmy w wielką zaspę, wszyscy się potłukli, ale nikomu nic się nie stało i nagle wyleciało stado reniferów, więc zaczęliśmy spierdalać, więc trafiliśmy do ośrodka, dziwnym trafem tego ośrodka, do którego mieliśmy trafić, schowaliśmy się za bramą, zaczęliśmy sprawdzać. Ośrodek sprawia wrażenie, że jest opuszczony i przestarzały z jakiegoś powodu, jakby ta technologia w ogóle nie dotarła. Znaleźliśmy maile, znaleźliśmy informację, że tutaj przysyłano zbędnych pracowników. Sprawdzaliśmy dalej, wszystko wygląda na opustoszałe. Okazało się, że krąży tutaj jakieś dziwne coś po szybach wentylacyjnych. To dziwne coś okazało się prawdopodobnie świętym Mikołajem, tylko w jakiejś turbo dziwnej wersji. I tak błąkaliśmy się tutaj, aż trafiliśmy na jedynego człowieka, który siedzi, jeśli dobrze pamiętam, w miejscu, gdzie się kontroluje dopływ powietrza. Jakiś taki biedny człowieczek siedzi sobie od 2 dni pod biurkiem zabunkrowany i próbuje zastanowić się, co ma ze sobą zrobić, więc oczywiście wysłał nas po jedzenie i wyszliśmy chyba właśnie i tutaj zaczynamy. Tak. Uciekliście przed ścigającym was potwornym, groteskowym Mikołajem oraz przed poszukującymi was reniferami, terminatorami w sekcji, gdzie znajdowała się kontrola cyrkulacji powietrza, czy też systemu wentylacyjnego. Tam spotkaliście niejakiego Jay Morgana, który okazał się być pracownikiem oddelegowanym na placówkę na biegunie prosto z Sydney w Australii i który powiedział wam, że w sekcji badań i rozwoju trwał pożar, który można próbować częściowo ugasić, wyłączając systemy wentylacyjne i odciąć dopływ powietrza do tej sekcji. Nią jedynie można dostać się do sekcji laboratoryjnej oraz do sekcji kierownictwa, skąd można znowu próbować dostać się do systemu łączności i sprawdzić, co się z nim faktycznie stało, oraz do lądowiska helikopterów, czy ogólnie do jakiegokolwiek transportu, który mógłby wam umożliwić ucieczkę z tego potwornego, jak się zdaje, miejsca. Jednakże aktualnie w warsztacie świętego Mikołaja pełnym elfów, czyli zbędnej siły roboczej, jak się okazało, wyniknęło z odszukanych przez was danych, ponieważ akronim ten się rozwija w Expendable Labor Force.
czyli wszyscy pracownicy, którzy zostali tutaj oddelegowani, takim mianem oznaczeni, byli dla tutejszego dyrektora, niejakiego Niemirofa, zbędną siłą roboczą, którą najprawdopodobniej wykorzystywał w jakichś potwornych eksperymentach, których wynikiem jest potwór Mikołaj wędrujący korytarzami i szybami wentylacyjnymi oraz dziwnie zreanimowani po śmierci pracownicy Santa Corpu, którzy wstali z martwych i sobie krążą po warsztacie teraz. Sesja poprzednia skończyła się rozmową na temat potencjalnej wizyty w sekcji mieszkalnej i próbie zdobycia jakiegoś pożywienia, ponieważ zarówno wy cierpicie na braki w tych składnikach oraz w wodzie pitnej, a także zamknięty w klitce w kabinie sterowania systemem wentylacyjnym pan Morgan również prosił was o coś do jedzenia, w czym niestety pomóc mu nie mogliście. Dobrze, więc zacznijmy. Co robicie dalej? No myśmy się chyba finalnie zadeklarowali, że idziemy po to jedzenie, przy czym pamiętam, że na pewno szedł Stasiu i ja szłam za Stasiem. Nie pamiętam, jak się zadeklarował Gabryś i Ewelin, czy szli z nami, czy oni zostali z tym panem. No właśnie się zastanawiam, czy nie było tak, że się nie umawialiśmy, że Stasiu idzie, bo to, że najbezpieczniej jak jedna osoba? Nie jestem pewna teraz. Na pewno, Ale jak na pewno mówisz, szedł że- Stasiu i wydaje mi się, że mieliśmy zostać tam w trójkę, po czym Ingrid stwierdziła, ja idę z nim. Okej. Mogło tak być. Z systemu kontroli wentylacji macie prostą drogę korytarzem do warsztatu, gdzie, jak dobrze wie, przynajmniej chyba Chrobson wtedy uciekał tamtędy. Krążą Tak. tam, przynajmniej w części ożywionej, zmutowane zwłoki dawnych pracowników. A także korytarz techniczny, którym tutaj dotarliście, ma jeszcze jedną odnogę w kierunku rafinerii. Z informacji uzyskanych od pana Morgana wiecie, że sekcja mieszkalna mieści się gdzieś między rafinerią a działem Research and Development, w którym trwał pożar i w którym najprawdopodobniej można by dowiedzieć się najwięcej na temat tego, co tu się faktycznie stało i próbować stąd zwiać. Więc powstaje pytanie: jak, gdzie I dlaczego? i dlaczego? Chyba idziemy przez rafinerię, co nie? Chyba wydaje się to, jakkolwiek to nie zabrzmi, bezpieczniejszą opcją. Więc opuszczacie ciągle zlęknionego pana Morgana, który mimo tego, że za pancernymi ścianami i pancernymi szybami skryty jest chyba w najbezpieczniejszym miejscu, przynajmniej w tej części budynku, udajecie się powoli w kierunku korytarza technicznego, którym przybyliście od strony wejścia ewakuacyjnego i później, aby skręcić w lewo w kierunku rafinerii. Podobny do wszystkich innych korytarzy w tym budynku, wykładany drewnianą boazerią, szeroki korytarz z świecącymi co po niektórymi tylko umieszczonymi w suficie jarzyniówkami prowadzi was do kolejnych dwuskrzydłowych drzwi zamkniętych na zamek elektroniczny z opisem rafineria. Stanisław jeszcze tak idąc i bardziej, żeby przerwać trochę tą ciszę, która tak słowieszczo gdzieś dookoła się roznosi, odwraca się przy tych drzwiach i jeszcze tylko pyta: Ingrid, myślisz, że nas też potraktowali jako tą bezużyteczną siłę roboczą? Że zostaliśmy tu, znaczy wy zostaliście, bo ja to się w sumie zgłosiłem. Co ja sobie myślałem? Wysłali nas tutaj, bo też uznali, że już nie będziemy im potrzebni? Myślisz, że ktoś u góry wiedział, co tu się dzieje i dlatego nas tu wysłał? Żeby pozbyć się kolejnych zbędnych jednostek? Tu Odpowiedź na Stanisław to tak trochę pytanie. zaczyna wątpić w swoje, że tak powiem, przynależność do tej firmy i już tu szuka powodu, dlaczego tak. No on się zgłosił, więc tutaj trochę może winić sam siebie, ale zastanawia się, dlaczego akurat reszta osób, akurat ci, a nie inni pracownicy zostali wybrani, więc trochę tymi swoimi wątpliwościami i tak wspomniałem, żeby trochę tą ciszę zamieszać. Tutaj zapytał Ingrid. Ingrid widzi, że generalnie jest sama spięta, rozgląda się, ale to równie dobrze może być spowodowane tym, że stara się kontrolować, czy potwór gdzieś nagle znowu z jakiejś wentylacji nie wylezie. Wiesz,
cały czas próbuję odwlekać to pytanie do momentu, kiedy albo znajdziemy pana Niemirowa żywego, więc będziemy uznani za zbędną siłę roboczą, albo znajdziemy pana Niemirowa martwego, chociaż go nie znajdziemy, więc stwierdzam wtedy, że niekoniecznie jesteśmy zbędną siłą roboczą, tylko po prostu ktoś zgubił kontakt bezpośrednio do tego człowieka. Mam nadzieję, że znajdziemy go żywego, bo wtedy sam będę miał okazję sprawić, żeby trochę mniej żywy był za to wszystko, co tu robi. No ale nie ma co mi trężyć. Masz kartę? W sumie Stanisław sobie uzmysłowił, że to on ją wcześniej nie miał jej, nie on ją wcześniej nosił i w sumie od nikogo nie zabrał, więc pyta Ingrid, czy to ona ma tą kartę. No ona ma na pewno swoją, bo pamiętam, że wcześniej wchodziliśmy na kartę Evelyn, ale oczywiście dziewczyna spróbuje odbić własny identyfikator. To do żurafa pytanie, czy mam odpowiedni akces, żeby przejść do kolejnego section. Więc przykładasz swoją kartę do czytnika magnetycznego w drzwiach i niestety lampka dalej świeci na czerwono i słuchaj tylko takie Okej, to sprawdzimy, czy się jedna rzecz uda, bo tak ci powiem, że w jednym ze starszych budynków kiedyś udało się rozmontować ten czytnik i wejść pomimo braku akcesu. Więc zobaczymy, czy uda się ten manewr również tutaj. Może ten czytnik jest identyczny, może się przy okazji coś zepsuje. 1d6 czy 2d6 na swoje? 1. 1, bo to prędzej, jeśli może Gabriel się do tego dobierał, to mógłby rzucać 2. Trójeczka w każdym razie. Trójeczka. Tylko tam szkoda, że nie rzucałaś tym skryptem. Pojedynką na dobra. pasku szybkiego uruchamiania i pierwsza kość. Dobra, sorry. Więc tak, 3. Gdzieś tam z swojego plecaka czy torby, którą miałeś przy sobie, wyciągasz jakieś proste narzędzie, nie wiem, scyzoryk, jakiś śrubokręt, Pilniczek. pilniczek do paznokci, zestawu kosmetycznego, podręcznego. Zaczynasz gmerać przy obudowie tego zamka magnetycznego i w końcu udaje ci się gdzieś tam podważyć jakąś klapkę, z trudem odkręcić jakąś śrubkę, dobierasz się do jakichś kabelków i powodując małe zwarcie, gdzie posypały się jakieś iskry, coś zaiskrzyło, buchnęło takimi snopkiem takich iskier z tego czytnika i lampka w drzwiach, znaczy w tym zamku zapala się na zielono, drzwi się lekko uchylają, a potem zamek po prostu gaśnie. Obie lampki, czerwona i zielona, po prostu gasną, tak jakby drzwi straciły zasilanie. Ja tak spoglądam na Ingrid i nie wiedziałem, że takich rzeczy uczą w waszym dziale. Gdybym wcześniej miał takie informacje, tak to wiem, może tam bym się próbował dostać. No, dobra robota. No i jeśli drzwi się otwarły, to zaglądam do środka, co tam widać, czy coś widać. Koniecznie w naszym dziale, ale odpowiednio przygotowany pracownik musi sobie radzić. No tak. Ach, te magiczne zawartości kobiecych torebek zawsze mnie zadziwiają. Rozsuwasz trochę te drzwi na boki, żeby sobie sprawdzić, co jest dalej. I twoim oczom ukazuje się krótki jeszcze korytarz, który rozszerza się na dosyć dużą halę. Prawdopodobnie halę, która kiedyś służyła do jakichś dziwnych rzeczy związanych z rafinacją ropy naftowej, na czym się absolutnie nie znasz. Widzisz tylko tutaj sporo różnego rodzaju urządzeń, które pną się miejscami od podłogi aż po sufit hali, która jest chyba jeszcze wyższą halą na wysokość niż ta, w której znajdował się warsztat produkcyjny Świętego Mikołaja. Jakieś plątaniny rur pod sufitem oczywiście, jakieś kładki nad wami takie metalowe, z takiej siatki metalowej, z takich paneli siatkowanych metalowych, po których jak się chodzi, tak stukają takimi metalicznymi odgłosami. Jakieś schody pod ścianami prowadzące na te wyższe kładki. No tutaj praca musiała
wrzeć na kilku poziomach. Czujesz też, że jest tu zdecydowanie cieplej niż w korytarzu, w którym aktualnie stoisz. Na tyle, że różnica temperatur powoduje, iż wasze oddechy parują. Czekaj, cieplej, ale oddechy parują? Okej, dobra, może coś. W każdym razie jest to odczuwalna różnica temperatur. Może się nie znam dobrze na kondensacji powietrza. Więc jeszcze zanim wejdziemy, ja chciałbym w tych drzwiach chwilę postać, ponasłuchiwać, czy wiesz, no poza tym normalnym, jeśli jakieś maszyny pracują, jeśli nie, no to poza tą ciszą na sali, czy nie ma jakichś hałasów mogących wskazywać, że albo nasz Mikołaj ukochany gdzieś tam sobie chodzi, albo jacyś jego pomagierzy zmutowani się tam plątają. Więc Też. wsłuchujesz się i okej, rzuć mi może. Każdy po kości, czy każdy po 2 kościach? Myślę, że jeśli chodzi o nasłuchiwanie, to Chrobson pewnie mógłby 2, znaczy jest Stanisław, a ty raczej 1. O, 6. Nice. Chrobson, na pewno oboje słyszycie, że gdzieś głębiej tego kompleksu rafineryjnego coś gdzieś pracuje, ponieważ słyszycie jakby jakiś odległy szum, jakiś taki szumiąco, lekko dudniący dźwięk, jakby gdzieś coś pracowało, być może jakieś maszyny, może coś innego. Natomiast Chrobson, znaczy Stanisław z prawej strony hali, gdzieś z ciemności, słyszysz, jak przemieszcza się coś takiego piszczącym, takim skrzypiącym dźwiękiem powtarzanym się, tak jakby ktoś pchał coś, na przykład wózek, któremu ma nienaoliwione kółka, albo przynajmniej jedno kółko i tak ono co jakiś czas tak regularnie robiło takie skrzyp, 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 skrzyp. Więc przykładam palec do ust i gdzieś głową wskazuję w stronę tego dźwięku, że coś słyszę. No i potem głową, że chyba powinniśmy, ale bardzo po cichu ruszać, żeby za bardzo na siebie uwagi nie zwrócić. Mhm. Czyli rozumiem, że się przekradacie. Taki jest plan. No dobrze, no to wszyscy rzućcie mi na przekradanie. Stanisław myślę, że 2 może, a reszta niestety 1. A trójka mi wystarczy, czy będziemy już zwracać na siebie uwagę? Jeszcze raz. Ta 3 mi wystarczy, czy będziemy już zwracać na siebie uwagę? Pamiętaj, że tutaj w tym systemie na wszystkich poziomach ci się udaje, tylko że na 1 tak ledwo, a na 6 tak zajebiście. Nie? Pamiętam, Więc, no więc właśnie tak dlatego udaje wam się pytam. tak średnio, więc zapewne nie przekradniesz się na 3 tak bezszelestnie. Coś tam wiesz. Coś potrącisz, gdzieś coś na coś nadepniesz, jakiś hałas wywołasz. Będziesz szurać nogami, nie wiem, cokolwiek. Westchniesz głośno. Wiesz co, jeszcze zanim ruszymy, ja chciałbym się rozejrzeć, czy pod ręką, czy gdzieś w okolicy, czy może na ziemi nie leży jakiś luźny przedmiot, jakikolwiek, to wiesz, na zasadzie, że gdybym, wiesz, musiał odwracać uwagę, żebym mógł rzucić czymś, a niekoniecznie, żeby to był mój, nie wiem, pistolet czy latarka, więc właśnie jakieś tam, nie wiem, co w takiej rafinerii, klucz, śrubka, cokolwiek, czy Puszka po piwie. O, puszka po piwie albo butelka po małpce, chociaż w sumie to pieguna nie polska, no ale Polacy może też tam pracują. Okej, robisz to, co mówiłeś i widzisz, jak z ciemności gdzieś z głębi hali, z tej prawej strony, pierwsze co widzisz to jest taki podłużny wózek, przypominający z grubsza albo trochę wózek szpitalny na kółkach, taki starego typu, albo jakieś takie większe nosze, coś takiego. Na tych noszach przykryte jakimś czarnym prezentem lub w jakimś czarnym worku coś leży podłużnego. Najprawdopodobniej podejrzewasz, że ciało. A wózek pcha gdzieś tam w głąb tej hali, w kierunku tego szumu pracujących maszyn, jakiś człowiek. Na oko widzisz gdzieś tam, że nosi biały kitel, albo przynajmniej częściowo biały kitel, no bo ciężko stwierdzić, czy nie jest na przykład brudny, albo jakiś tam, wiecie.
Ale to jest na zasadzie, że on go pcha i idzie z nim, czy nie wiem, wiesz, zablokował się na jakiejś ścianie i się obija? Nie, idzie po prostu mężczyzna oparty jest, najprawdopodobniej mężczyzna, oparty jest o ramy tego wózko-łóżka i on po prostu je gdzieś pcha przed siebie. I to jakieś kółko w tym wózku po prostu skrzypi takim, z każdym jego krokiem, jak on przesuwa ten wózek przed siebie, to skrzypi takim. Ważne pytanie, on się do nas zbliża, czy się od nas oddala? On do was się trochę zbliża, ale tak jakby chciał was po prostu ominąć i pójść dalej w głąb kompleksu. To się chyba schowamy, żeby nas nie zauważył? Tak, zdecydowanie jakby myślę, że mamy na tyle czasu i też będziemy chcieli na tyle bezpiecznie przejść, że gdzieś tam się przeczekamy, żeby on sobie spokojnie poszedł dalej i my dopiero ruszymy razem. Mhm. Tak, na dobrą sprawę to taki wózek to by świetnie by się postawiło na tym przejściu, które żeśmy sobie zrobili, żeby zobaczyć, czy ewentualnie coś nas nie śledzi. No ale... Dobra. Czy Schowajmy Gabriel i Ewelin, wy jesteście z nimi, czy... No z tego co zrozumiałam, to my zostaliśmy. Aha, wy zostaliście Bo- z panem Morganem, tak? Tak, bo stwierdziliśmy, że no mniejsza ilość osób, Mhm. bo to jedzenie to będzie lepszy pomysł. Okej, czy za ten czas chcecie coś robić? Czy po prostu chcecie czekać? No to... Znaczy możemy jeszcze porozmawiać z tym typem w sumie. Póki jest taka opcja. Be my guest. No to o czym chcecie Dobra. rozmawiać? Więc przypomnij mi, od jak dawna jesteś w tej części firmy? Od kiedy ciebie tutaj przysłano? Chyba już mówiłem, że przysłali mnie tutaj 3 lata temu. I tak mi się wydaje, chociaż na biegunie codziennie do pracy przy taśmie, to mogło mi coś umknąć. Ale tak, wydaje mi się, że 3 lata będzie. A powiedz mi, często się zmieniali twoi koledzy na taśmie? Wokół? Czasami przychodził dyrektor Niemirow albo przysyłał kogoś z głębi, z działu R&D albo od kierownictwa i mówił, że ten czy tamten dostaje awans i wtedy oni przenosili się do tam do pozostałych sekcji, ale to dopiero na przestrzeni ostatnich miesięcy to zdarzało się częściej. Tak to było raz na kwartał, a ostatnio co 2-3 tygodnie pojawiały się informacje o tym, że kogoś awansują. Dyrektor mówił, że szykuje się coś dużego, że trzeba po prostu więcej ludzi do pracy i że projekt jest duży, wymagający. Awansują? W sensie kogoś z was tutaj obecnych? Czy Tak, że to- z zewnątrz tutaj? Tutaj. Tak, to jest tak tu podobno wyglądają szczeble kariery, że zaczynamy na taśmie, montujemy zabawki, ponieważ Mikołaj lubi te klasyczne, stare klamoty i później, kiedy sprawdzimy się, to już dyrektor Niemirow osobiście wybiera kolejne jednostki do awansu. Osobiście. No tak, z tego co wiem, bardzo uważnie przygląda się wszystkim pracownikom. A powiedz mi, jak było tutaj, ponieważ mieszkasz tutaj od pewnego czasu, jak tutaj było z dostępem do internetu wśród pracowników? I udostępnialiście coś na temat firmy na zewnątrz? Kojarzysz? Ty czy koledzy? W większości, z tego co mi wiadomo, ja osobiście nie mam rodziny. Moi rodzice umarli, kiedy byłem młody, a sióstr ani braci nigdy nie miałem. Wychowali mnie dziadkowie
którzy też już nie żyją. I z tego co mi wiadomo, większość osób pracujących tutaj jest albo samotnymi ludźmi, albo po jakichś rozwodach, aktualnie bez rodzin, albo w takich relacjach dosyć kłopotliwych. Także jeżeli się komunikowaliśmy, to rzadko, najczęściej z centralą, poza biegunem, rozmowy służbowe, ale to najczęściej tak komunikacja była z działu łączności obok dyrektora Niemirowa. Tak, mamy tylko wewnętrzny intranet do naszej dyspozycji. Podobno łącze satelitarne jest drogie, więc to są koszty, tak nam mówili. Więc Nie byłoby to tanie. surfowanie po internecie poza godzinami pracy na łączu satelitarnym, no, firma nie jest aż tak łaskawa. Rozumiem. A ci inni pracownicy, to dostali awans, to widzieliście ich kiedyś? Czy oni z wami nie jedli posiłków, czy nie widywaliście ich w ogóle? Między działami się nigdy nie wymienialiście, nie wiem, informacjami, historiami? A to różnie. Bo na początku przychodzili. Pamiętam, jak na przykład taka Sofia, która też robiła na taśmie, tylko ona montowała dziadków do orzechów takich drewnianych, ale nieistotne. Jakieś 2 miesiące temu dostała awans, to jeszcze przez pierwszy miesiąc pojawiała się na stołówce, ale już bardziej kumplowała się już bardziej z tymi w białych kitlach. Trochę chyba, nie wiem, czy tak dyrektor Niemirow tak nakazał, żebyś działy się ze sobą jakoś specjalnie nie zaprzyjaźniały, czy to po prostu soduwa im do głowy uderza, ale wszyscy co poszli dalej, to dopóki jeszcze się pojawiali w sekcji mieszkalnej, to raczej trzymali się już swoich. Rozumiem. Evelyn musi sobie przemyśleć teraz tą sytuację i tak no zaczyna sobie wędrować o tym pokoju i widać, że się nad czymś intensywnie zastanawia. To powróćmy znowu do Ingrid i do Stanisława. Mówicie o przekradaniu się. No w takim razie przekradajcie się, moi mili. Tym A razem ze tymi mną lepiej. szóstkami, no? Zamieniamy się tymi szóstkami, widzę. Ale to dobrze. No, powiem ci, ty stonowałeś, bo widziałeś, że ja sobie nie radzę, więc ty też stwierdziłeś, że się nie starasz. Natomiast ja się zaczęłam starać. 6 u Ingrid i 4 u Stanisława. Ingrid, chyba napędzona całym tym stresem, udajesz się za tym mężczyzną cicho jak kot, trzymając się go w miarę blisko, ale nadal w cieniu, gdzieś tam jakby na kucaka, przemykając pod tymi jakimiś ciągnącymi się rurami, chowając się za jakimiś kotłami czy czymkolwiek to jest, co tutaj się znajduje. Stanisław nieco z tyłu, słyszysz właściwie bardziej jego lekko chrapliwy oddech, chyba zmęczenie daje mu się bardziej we znaki niż tobie. Dodatkowo jeszcze słyszysz jego lekkie dzwonienie jego tej całej kabury, uprzęży tej ochroniarskiej, którą ma przytoczoną do pasa, gdzie ma te wszystkie swoje utensylia ochroniarskie. Ale najwyraźniej mężczyzna, który idzie przed wami i który pcha ten wózek najprawdopodobniej z ciałem na nim, najwyraźniej was nie słyszy. Właśnie, czy on idzie tak jak normalny człowiek, czy jednak widać po jego ruchach, zachowaniu i tak dalej, energii ludzkiej, czy z nim jest coś głęboko nie tak? Wiesz co? Mężczyzna lekko utyka na prawą nogę. Tak przy każdym kroku tak lekko ciągnie za sobą po ziemi. Idzie nieco wolniej niż taki typowy, nie wiem, pracownik jakby, nie wiem, działu jakiegoś magazynowego czy czegokolwiek, który miałby szybko po prostu wykonywać swoje zadania. Raczej robi to, no nie śpieszy mu się, idzie sobie spokojnie, ale być może przez to, że właśnie utyka na nogę,
ciężko powiedzieć w tym panującym tutaj półmroku, czy jest nim coś bardziej nie tak ponadto. W każdym razie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund później, przenikając między tymi kolejnymi urządzeniami, docieracie do sekcji rafinerii, gdzie czujecie tutaj jeszcze, że temperatura podskoczyła do góry i to co najmniej o kilka stopni. Nawet wręcz byście powiedzieli, że jest tu w miarę ciepło. Bardzo szybko zagadka źródła ciepła wam się rozwiązuje, ponieważ mężczyzna dopycha ten wózek do jednego z takich wielkich jakby kotłów, można byłoby to nazwać. Mhm. No właśnie miałam pytać, czy śmierdzi. Czy śmierdzi? Czy śmierdzi gotowanym mięsem? Albo palonym mięsem? Raczej starym paliwem, ropą Okej. rozlaną, czymś takim. W każdym razie mężczyzna podjeżdża tym wózkiem pod ten kocioł i podchodzi do niego. Łapie jakieś klapy takie metalowe, które tutaj w tym kotle gdzieś tam coś zamykają. Odhacza zabezpieczenia i przeciąga tą klapę na bok. I widzicie, że w środku tego kotła bucha potężny, mocny ogień. Facet wraca do tego wózka, przyciąga go i takim w miarę płynnym ruchem ten worek z tego, ten podłużny worek po prostu spycha z tego wózka wprost w objęcia płomieni. Przez chwilę, na chwilę te płomienie lekko przygasają, potem znowu buchają mocniej i widzicie, że po prostu ktoś tych starych pieców rafinatoryjnych, jakichś kotłów, albo może przerobił je w ten sposób, używa ewidentnie jako krematorium na zwłoki. Mężczyzna przez chwilę jeszcze patrzy, stojąc w milczeniu, na te płonące ciało, a później kuśtykając podchodzi do tej klapy i zamyka ją z powrotem. Ja tak trochę rozszerzonymi, myślę, oczyma spoglądam na Ingrid i takim niemym, widziałaś to? Czy on jak będzie wracał, to nas ominie? Czy prosto na nas będzie szedł? To zależy, gdzie będzie szedł, ale Po kobiecie widzisz zniesmaczenie przede wszystkim. Taką typowo kobiecą, takie niezadowolenie, taką wręcz odrazę. Nie odpowiedziała ci słownie, natomiast machnęła ręką, żebyśmy wracali, tak pokazała jeszcze kierunek i myślę, że ona zacznie się przekradać z powrotem, bo bardziej mieliśmy szukać sekcji mieszkalnej, a to sprawdziliśmy przy okazji. I chyba to są rzeczy, których lepiej nie dotykać. Ja tylko w takim razie jeszcze, a w sumie nie pomyślałem, Stanisław palnął się w głowę i przecież mamy telefony. Mogliśmy to nagrać, jak już stąd wyjdziemy. Następnym razem miejmy to z tyłu głowy, żeby dokumentować takie dziwne zdarzenia. I może jeszcze jak gdzieś tam ten człowiek, czy też nie człowiek, tego nie wiemy, się oddala, to może właśnie gdzieś tam telefon wyciągnę i będę chciał fragment nagrać i potem faktycznie idąc za radą Ingrid ruszę za nią. okej, dobrze, to przeskoczmy z powrotem do Ewelin i do Gabriela. Toczyliście sobie jeszcze przez chwilę pogawędkę po tym, jak wasi towarzysze was opuścili z zamkniętym w tej klitce Morganem, elfem Morganem, kiedy słyszycie, że od strony korytarza warsztatu słyszycie takie Z tego co Dobra. pamiętam, tam było tylko jedno wejście, prawda? No, znaczy trzeba- jest od strony korytarza tego do warsztatu jest jedno wejście, ewentualnie możecie uciekać w kierunku, znaczy
różne macie wyjścia, ale możecie też spróbować uciekać do tego korytarza technicznego, którym przyszliście tutaj od strony wejścia ewakuacyjnego, nie? Zaraz, to nie jesteśmy w pokoju, w którym jest wejście. Od której strony go słyszymy? Od strony korytarza do warsztatu. Czyli tam, gdzie są wymordowani pracownicy, tak? Mhm. A to drugie przejście prowadzi do... Drugie drzwi, które tutaj się znajdują, to prowadzą do korytarza technicznego, który prowadzi do wyjścia ewakuacyjnego. No i tamtą drogą też wasi towarzysze poszli jeszcze w kierunku rafinerii. Dobra, w takim razie chyba najlepiej będzie jak najszybciej zatrzasnąć drzwi. Nie wiem, czy tutaj jest coś, co możemy pod tymi drzwiami postawić, żeby był trudniejszy dostęp. Wyciekać. Czy coś tutaj jest takiego? W samym tym pomieszczeniu nic nie ma. Biurko? Biurko? Tam biurko, konsoleta jest w tej klitce, w której siedzi elf, a tutaj są tylko rury od kanałów wentylacyjnych. Dobra, w takim razie chyba zatrzaśnięcie drzwi i uciekanie jest najlepszą opcją. Jeszcze tylko takie plask w szybę klitki. Chodźcie tu! Chodźcie tu! Dobra. Gabriel, Morgan. Pierdalamy. Tak, to będzie najlepsza opcja chyba. Tak, ja biorę do ręki ten pistolet jeszcze. Morgan tak do was. Ale mogę was tu ukryć, jak chcecie, ale musicie szybko się decydować. Ukryć? No tutaj, gdzie ja i pokazuję. Co pokazuje, gdzie on jest? Pokazuje, on jest w tej klitce, Takiej. w której się kontroluje system wentylacyjny. Jest pomieszczenie, podejrzewam, takie, nie wiem, 1 na 2 metry. No coś Takie takiego, malutkie. no. I on się tam, on tam siedzi i pokazuje wam, że możecie do niego wejść też, żeby się schować z nim. Ale jak tam się schowamy, no to nie będziemy mieli już opcji ucieczki, jeżeli on się tam dostanie. Ale jest bezpieczne, bo Mikołaj Jest się tam bezpieczne. nie dostał, tak? Tak. Na razie. Na razie. Dobra, szybka decyzja. Uciekamy. Uciekamy? Uciekamy. Uciekamy. No dobra, no to rzućcie sobie, ale rzućcie sobie pierwszą kością i kością szaleństwa. Czyli 1 i 3? 3. Tak, tak. Chrobson, ale nie rób takiej smutnej miny. Jeśli on jest tam, to nie ma go tu. Ale nie jest powiedziane, że jest tylko jeden. Nie jest powiedziane, że jest tylko jeden, wiesz. A poza tym szkoda mi ich. Nie chciałbym, żeby ktoś zginął. No ale ciekawy jestem, co tam się dzieje. Rozumiem, że podnoszę sobie szaleństwo na 4, nie? Jeżeli jest wyższe niż twoje aktualne szaleństwo, to rzucasz kością szaleństwa jeszcze raz i zobaczysz, czy ten... A, okej. No, okej. Dobra. Okej, więc tak. Gabrielu, zostawiasz ten wynik, czy przerzucasz? Stawiam. Jak umrzeć, to raz porządnie. Okej. Dobra, więc rzucacie się do ucieczki i Ewelin, dopadasz do tych drzwi. Otwiera się na rozścież, ale nie myśląc za wiele, zatrzaskujesz się za sobą, przez co biegnący za tobą nieco wolniejszy Gabriel uderza mnie i Gabrielu, czy 4 na kości szaleństwa to jest wyższe niż twój aktualny stan Trójka. obijania? 4. A, 4 to lęki, 3, czy to wyższe Trójka. niż twój stan? Nie, jest równy. Jest równy, mojemu. okej. Więc zatrzaskujesz te drzwi, na które wpada Gabriel i w tym momencie do pomieszczenia kontrolnego wpełza tym swoim takim ruchem półpająkowatym ten groteskowy Mikołaj, który zawiesza, tak na chwilę zatrzymuje się, patrząc się, świdrując cię tymi swoimi świecącymi czerwonymi oczami, z tą głową przekręconą o 180 stopni, z tą czapeczką zwisającą pomponikiem prawie że trącą po podłodze i tylko tak patrzy i tak. A potem jeb,
i widzisz jak zaczyna się prostować, wiesz, przed tobą, ty tak szarpiesz za tą klamkę, Evelyn szarpie z drugiej strony, żeby uchylić ci te drzwi i on tak wyciąga, wiesz, tak staje przed tobą, bierze łapą ten wór i tak patrzy, i tak wsadza łapę i tak wyciąga jakąś taką znowu laskę taką cukrową, jakąś taką zaostrzoną, chyba pokrytą jakimś jakąś zakrzepą chyba krwią i tak się zamierza i jeb! Zamachuje się, obraz ciemnieje i przeskakujemy do Ingrid i Stanisława Smyrecka. Biedny pan informatyk. Tak. Co wy dalej robicie? Chyba dalej zmierzamy w stronę jedzenia, bo jesteśmy tego długo nieświadomi. Tak. Tak, zdecydowanie. Zaraz się okaże, że będziemy próbowali się przekradać i będzie nas burczenie w brzuchach zdradzało. No więc... To by było straszne. Więc idziecie dalej i chyba oddalacie się od sekcji krematoryjnej rafinerii, bo znowu robi się chłodniej, ale do waszych nozdrzy zaczyna docierać nieprzyjemny zapach powoli rozkładających się zwłok, bo kilkadziesiąt metrów dalej widzicie, jak w niektórych miejscach tutaj na tej hali leżą ciała znowu. Jedne mocno pokiereszowane, inne nieco mniej. Pracowników w zielonych uniformach, ludzi w białych kitlach, a także prawdopodobnie jakichś pracowników technicznych, bo w zwykłych jakichś tam niewyróżniających się szarych jumpsuitach, takich kombinezonach jednoczęściowych zapinanych. Wrażenie, Stanisławie, że to, I- co błąka się po tym ośrodku, jest jak Gdzieś z lewej strony słyszycie jakieś szepty? Ciężko powiedzieć. I chyba jakiś poblask jakiegoś światła? Kurwa, spod deszczu. Z deszczu pod rynnę. coś jeszcze może przeżył. Nie wydaje mi się, ale tak by po prostu wędrował w sobie, szeptał w takim... Nie. Bardziej się spodziewam, że też siedzi zamknięty w jakimś małym pomieszczeniu i modli się do wszystkiego, żeby przyszła pomoc. Cóż to, jeśli tak, no to głupio by było tak zostawić. Sprawdzamy? Ostrożnie. Niech nas nie zauważą, jeśli damy radę. No, to będziemy się chcieli podkraść w stronę tych oznak. Dobrze, no to podkradajcie się. Ajajajajaj. Z tym burczeniem w brzuchu to chyba zdradziłeś. No, Ja nie lepsze. Ciężko się podkradać, kiedy korytarz jest pusty i nie ma za czym się schować. Okej, więc podkradacie się oboje, ale kluczenie między martwymi ciałami i baczne rozglądanie się dookoła, czy przypadkiem której z nich nagle nie podrywają się, nie próbują was capnąć za nogę, sprawia, że nie idzie wam to zbyt dobrze. Jesteście trochę Może- nieporadni. możemy też uznać, że ja w międzyczasie podczas podkradania będę próbował ponagrywać, czy porobić jakieś zdjęcia, zatrzymując się na takie ułamki sekund, żeby wystabilizować obraz, więc to też może wpłynąć na... Tak, na moją tak. I się okazuje, Zresztą że w tym Ingrid robi to panującym... samo. że w tym panującym półmroku zapomnieliście, robiąc zdjęcia, wyłączyć flasha, albo właściwie ustawiony na automacie, więc takie rozbłyski w ciemności, takie rozbłyski flasha robiącego zdjęcia, tylko błysk, 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 jak dokumentujecie całe tutaj zdarzenie i dochodzicie do miejsca, gdzie widzicie, jak na środku jakby takiej mniejszej hali w hali, otoczonej różnego rodzaju konstrukcjami, nie wiem, trochę jak rusztowania, z jakimiś urządzeniami do nich podpiętymi, na nich umieszczonymi, stoi dziwna
konstrukcja. Stoi dziwna konstrukcja, przed którą tyłem do was stoi ze 3 osoby, które coś szepczą do siebie chyba. Wyłączam flesza i robię temu zdjęcie też. Widzicie, że te osoby tak stoją i tak mają takie dziwne czasami jakieś drgawki przechodzące ich ciało, ich tak jakby, nie wiem, jakieś elektryczne impulsy przechodziły przez ich ciało, mieli coś w rodzaju padaczki, może Parkinsona. Jakoś tak to wygląda. Coś szepczą w ogóle dla was z tej odległości praktycznie niesłyszalnego i niezrozumiałego, ale ewidentnie stoją zafascynowane i wpatrzone w tą dziwną konstrukcję kamienną, przyozdobioną różnego rodzaju rycinami, jakimiś glifami, która przypomina nieco fragment helisy DNA splatającej się, coś takiego. Ona jakoś świeci, czy nie wiem, jakieś Właśnie. odgłosy wydaje, czy po prostu stoi sobie słup, do którego domyślamy się, że po prostu się modlą. Wygląda... Świecić nie, chyba nie, chociaż do końca nie jesteś pewny, czy wzrok cię nie oszukuje. Być może delikatny jakiś poblask. A czy wydaje jakieś dźwięki? Jak się w to wpatrujesz coraz bardziej, to rzuć mi kością obłędu. To ja się przede wszystkim zapytam, jakie to duże, bo w tym wszystkim Jakie to umknęłam duże? trochę. Myślę, że to ma jakieś 3 metry wysokości. Może nawet trochę Okej. więcej. W każdym razie piętro. Piąteczka. 5, tak? Czyli to jest wyżej od twojego aktualnego. Tak, To rzuć jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy ci wzrośnie szaleństwo. 1. Czyli nie, ale masz wrażenie, że gdzieś na granicy świadomości, że jak się wpatrywałeś, to czułeś, jakby coś tak by trochę zasysało twój wzrok w kierunku tego obelisku, można to tak nazwać. I miałeś wrażenie, że być może coś szeptało w twojej głowie, ale nie chcesz jakoś się skupiać na tej myśli. Czujesz jakąś odrazę na myśl o skupianiu się na tej chwili i tak naprawdę bardziej chciałbyś stąd spieprzać. I myślę, że tak dokładnie się zachowałem, że gdzieś tam się zapatrzyłem w to i w pewnym momencie trochę jak człowiek obudzony, tak zatrzęsłem głową, odwróciłem się za róg, oparłem się o ścianę, trochę szybciej oddychając, gdzieś wyciągając rękę, pociągając Ingrid, że kiwając głową, że powinniśmy iść, że... Definitywnie, tak. Kiedy... Wygląda to, Na twarzy że takie może rzuć zmieszanie ten obrazek przed- publiczności, bo chyba nie rzuciłeś. No tak, Nie bardzo mam teraz dobiegło. jak bez dłuższego jakiegoś kombinowania, więc A, wrzucę ewentualnie w dobra. postprodukcji. dobra. Wy chcecie gdzieś tam udać się między zwłokami dalej, bo nawet chyba wydaje wam się, że widzicie zieloną tabliczkę wyjścia prawdopodobnie do jakiejś innej sekcji budynku, kiedy jedna z tych postaci stojących koło tego obelisku odwraca się w waszą stronę i widzicie, że usta ma przebarwione czarną, taką jakby wypluła coś i się opluła po ustach i po brodzie jakąś czarną substancją i tak wskazuje ręką na Stanisława i tak z takim podnoszącym się, przechodzącym w coraz taki wyższe tony głosem pokazuje na was. To ja już tu się nie będę skradał ani nic, po prostu w długą, jak najszybciej. Wrzucamy Okej. najwyższy bieg. Dobrze, rzućcie w takim razie. 5. Mogę drugą kostkę z doświadczenia z powodu częstych spóźnień do biura. Pilates I tego, że uprawia dobrze i mi szło na kondycję. rzeczy fizyczne. Okej, niech będzie, że podciągniemy to pod ten. Naciągniemy te.
A ta druga kostka to... No, Tak, to jest definitywnie długie doświadczenie w szybkim bieganiu do biura. Okej. Rzuciłaś, tak? Tak, tak. Okej, czy macie oboje piąteczki, super. Więc nie czekając wiele, rzucacie się w kierunku wyjścia ewakuacyjnego z rafinerii, słysząc za sobą chrapliwe odgłosy i jakieś dziwne rykopiski, zapewne nazwijmy to zainfekowanych, jak sobie możecie ich w głowach otagować, osobników, którym ewidentnie nie spodobało się, że tu jesteście, a być może nie spodobało się to, że jesteście żyjący i nie martwi. Gabrielu, widziałeś już śmierć nadciągającą w twoim kierunku. Widziałeś tą zaostrzoną cukrową laskę, która prawie miałaby ci już przebić pierś na wylot, kiedy szarpnięte panicznym porywem drzwi uchylają się do środka, a ty oparty o nie z takimi rozdziawionymi ustami po prostu wpadasz do środka, wpadasz na Evelyn i w tym momencie cukrowa laska uderza w twarde, obite metalem drewno i kruszy się, opryskując cię fragmentami cukru zlepionego z zakrzepłą krwią. Maszkara, mikołajowa maszkara krzywi się w sposób, który przyprawia cię prawie o zawał serca i takie... I w tym momencie, Evelyn, po prostu zamykasz drzwi i łapiesz Gabriela, który zbiera się z podłogi i panicznie rzucacie się w głąb korytarza, biegnąc, czy to w kierunku wyjścia ewakuacyjnego, czy to w kierunku rafinerii. Co robicie? Trzeba pomyśleć. Szukamy reszty? Czy wychodzimy? I trzeba myśleć szybko. Na zewnątrz on nas nie może prawdopodobnie złapać, ale są renifery. W środku nie Są wiemy, co renifery. ich spotkało. Słyszycie takie łup, jak Mikołaj uderzał w te drzwi, które się zatrzęsły. Wiecie, że one nie są zamykane jakoś specjalnie fachowo, więc zaraz sobie przez nie przejdzie. Czy znajdziemy wejście od innej strony? Może uda nam się przebiec na zewnątrz do przejścia bez reniferów. Powinno się nam udać, no wcześniej żeśmy Jakoś się wchodzili skradać. na zewnątrz. Nie wiem. Nie wiem, czy bieg w głąb budynku teraz jest dobrym pomysłem. A może nie wybierze się na zewnątrz. To patrząc na to, możemy ściągnąć jeszcze naszym towarzyszom go na głowę. Tym bardziej. Więc tak. Więc, No więc chyba do wyjścia ewakuacyjnego biegniemy. tak. Tak? Do wyjścia ewakuacyjnego i próbujemy się przekradać bez reniferów na głowie. Dobrze, dobiegacie do wyjścia ewakuacyjnego. Evelyn, przykładasz kartę, żeby otworzyć zamek. Otwierasz drzwi i zamierasz w pół kroku, ponieważ widzisz, jak właśnie kilka metrów dalej przez śnieg z takim lekko opuszczonym łbem, kanując otoczenie czerwonym światłem, z takim wolnym krokiem spaceruje renifer, który w momencie, kiedy otwierasz drzwi, tak przystaje i tak powoli przekręca głowę w twoim kierunku. Ja o wiele szybciej zatrzaskuję. Czyli w głąb budynku. Czyli w Tak. budynku. A widzisz inne opcje? Może dajmy się roztrzaskać Mikołajowi, to teraz właściwie całkiem humanitarianna opcja się wydaje. Mnie tam nie ma, ale co jeśli napuścić Mikołaja na renifera? Gdyby... Słuchaj, zapraszamy cię, możesz spróbować się postawić między nimi, bo my w tym momencie w takiej sytuacji jesteśmy. Sądzę, że najlepiej na tym wyjdziemy. Wykonam to Więc sobie sam. Pomiędzy. Rzucacie się w głąb budynku, tak?
No dalej. innej opcji nie mamy z kierunku tego co sekcji- rozumiem, bo były tylko 2 wyjścia, plus tam Tak. gdzie jest Mikołaj. Tak, tak. Zawracacie i widzicie, że Mikołaj przedarł się przez drzwi i pełznie po tym korytarzu, ciągnąc za sobą ten worek. I kiedy dobiegacie do rozwidlenia, żeby skręcić w lewo, on na wasz widok znowu podnosi się, sięga do wora i wyciąga jakieś takie duże, potłuczone kawałki jakiś bombek czy czegoś i robi taki zamach i próbuje was rzucać. Poproszę was o rzuty jedną kością tą Humanity Dice i kością szaleństwa. Jeżeli kość szaleństwa będzie wyższa, to możliwe, że oberwiecie. Ha! Teraz bombki nabierają nowego znaczenia. Więc rzucacie się w lewo w kierunku sekcji rafineryjnej, kiedy pierwsze bombki po prostu przylatują i roztrzaskują się o ścianę, obsypując was drobnymi kawałkami szkła i brokatu. Rzucacie się w ten korytarz, nawet nie oglądając się za siebie, nawet nie próbując się zatrzymać i sprawdzać, czy co jeszcze Mikołaj ma w swoim arsenale i w tym brudnym, wielgachnym worku. I tylko słyszycie takie zezłoszczone i tam za wami ten Mikołaj podąża. Wybiegniecie tym korytarzem. Widzicie już tą tabliczkę z napisem rafineria, taką metalową. Widzicie, że drzwi są do rafinerii są uchylone. Dopadacie do nich i widzicie, że niestety nie da się ich zamknąć na zamek, bo ktoś go po prostu uszkodził. Wpadacie do środka, tak zamykacie za sobą te drzwi, chociaż wiecie, że na długo to wam nie pomoże i tak się rozglądacie na boki, ciężko dysząc i widzicie dużą halę, tak jak już wcześniej wspominałem waszym towarzyszom, więc nie będę się specjalnie powtarzał. I widzicie z naprzeciwka, gdzieś tam słyszycie taki skrzypiący odgłos i widzicie wózek, nosze, czy też łóżko, takie brudne, skrzypiące i jakiegoś człowieka, który je pcha, który na wasz widok zatrzymuje się, przystaje, patrzy się na was, potem zostawia ten wózek i rusza w waszym kierunku. Takim krokiem lekko utykającym na prawą nogę. Okej, ja mam pytanie. Rozumiem, że tamte miejsce, z którego on szedł, to jest tak jakby jedyne miejsce, do którego my możemy iść, żeby uciekać ewentualnie dalej, tak? Nie, no tutaj hala jest dosyć szeroka, więc właściwie wiecie, w taką ciuciu babkę możecie się bawić dosyć srogo, bo tutaj jest dużo miejsca. Tylko po prostu nie za bardzo widzicie, co jest dalej, no bo ogólnie jest tu ciemniej niż w pozostałych sekcjach. Jest tu cieplej, ciemniej. Nie wiecie gdzie, nie widzicie swoich towarzyszy, nie wiecie gdzie poszli. Okej, a koleś wygląda na żyjącego, tak? No, Jest... z tej odległości tak, chociaż się przybliża, tak mówię, powłócząc nogą i jakoś nie wydaje z siebie odgłosów, ale ewidentnie, nie wiem, zauważył was i podąża w waszym kierunku. A gdzieś tam za tych drzwi słyszycie tylko... Dobra, to ja celuję w tego kolesia. Ze Koleś spróby. nie zatrzymuje się, nie zwalnia, idzie cały czas. Okej, w takim razie... on nam stoi na drodze dalej. Tak? Możemy uciekać gdzie indziej, było powiedziane. Możecie się To rzucić, za nie wiem, tak mi się wydaje. wiesz? możecie rzucić się na przykład w prawo, w lewo, no możecie próbować go ominąć biegiem na przykład, nie? Ale no w tej chwili on wam wychodzi tak jakby naprzeciw, nie? Dobra, więc no, chcemy uciekać dalej. Celuję w tego kolesia i staram się go jak najbardziej wyminąć w biegu, nie? I Okej, więc... Teraz wiemy jeszcze, że Mikołaj jest za nami, więc nie ma czasu na żadne dyskusje. Więc znowu poproszę was o rzut też zwykłą kością i kością od szaleństwa, czy też obłędu. W końcu dobry wynik. 5 i 2. Dwójka. Okej. Gabriel po prostu daje w długą, trzymając swój tam laptop, czy tam torbę z laptopem pod pachą, po prostu biegnie gdzieś tam, nie wiem, w prawo się rzucasz i biegniesz gdzieś przed siebie,
nie oglądając się nawet specjalnie, czy Ewelin za nim nadążasz, czy też nie. Ewelin, nie jesteś pewna do końca. Tu słyszysz, że Mikołaj lada chwila dotrze do drzwi. Z drugiej strony widzisz jakiegoś gościa, który do ciebie idzie, mimo tego, że celujesz do niego z pistoletu. Tak trochę niepewnie ruszasz za Gabrielem, ale wolniej niż on i cały czas się przyglądając. I widzisz, że w końcu w jakimś takim lichym świetle, które tutaj gdzieś tam z góry płynie, w końcu w tym kręgu światła w końcu wkracza ten facet, który do ciebie idzie i widzisz, że mężczyzna ma całe czarne oczy i tutaj z jego ust tak takie strugi czarnej cieczy wypływają mu na brodę i on, wiesz, powłócząc tą nogą idzie w twoim kierunku, nie zatrzymuje się. I słyszysz już Mikołaja, który robi mężczyzna, tak. celujesz do niego z pistoletu i dalej tam krok za krokiem idziesz za uciekającym Gabrielem, ale mężczyzna cały czas na ciebie idzie i wiesz, nie zatrzymuje się. W ogóle tak jakby nie zwracał uwagi, nie wiem, nie rozumiał co to jest pistolet, nie wiedział co to jest pistolet, nie obchodziło go to. Okej, to strzelam, bo nie widzę innej opcji, żeby spróbować dalej uciec. Okej, dobra, to rzuć mi znowu 2 kośćmi, zwykłą i szaleństwa. Co tam wyszło ciekawego? 1 i 2. 1 i 2, okej. Czy ta kość jest wyższa od aktualnego swojego stanu poobijania, czy nie? Jaki W masz sensie W jakim stanie poobijania jesteś aktualnie? Na którym poziomie? na drugim. Czyli, okej. Dobra, więc oddajesz strzał. 1, drugi. Widzisz, jak kule wbijają się ciałem mężczyzny, targa raz w jedną stronę, raz w drugą. Na chwilę przystaje, ale nie widzisz, żeby, nie wiem, sprawiło, że jest jakiś mocno ranny. Zatrzymuje się tylko. Widzisz, jak tak jakby pod jego ubraniem coś się przesuwało, pod jego skórą coś się przesuwało, a jego ręka nagle się jakoś wykręca w stawach o 180 stopni i w łokciu łamie się w przeciwnym kierunku i obrzydliwie ociekająca jakąś taką posoką i mazią, która po prostu skapuje mu jakby ropa z tej otwartej rany. Tworzy tak jakby z tego rozwalonego łokcia i z tej kości taką zaostrzoną broń. I znowu próbuje ruszyć w twoim kierunku, ale w tej chwili drzwi otwierają się na oścież i do rafinerii wpada Mikołaj, czy też ta parodia Mikołaja, który tak patruje się przez chwilę w was oboje. W tym momencie myślę, że jeszcze poproszę cię o rzut na samoobłęd. Test samego obłędu. Przepraszam, ścięło mi To jest- trzecia kostka, tak? Tak. O nie w tym momencie. Powtórzysz proszę jaki rzut? Kością szaleństwa samą poproszę. Dobra. Błęd. Dobra. Błęd. Obłęd. Tak swoją drogą pragnę tylko zauważyć, że Gabriel musi być nad wyraz wytrzymały, bo on nie rzucał w momencie, kiedy Mikołaj prawie go przebił laską. To też się nadawało na rzut na obłęd. No, nadawało się, ale Powtór. nie No pomyślałem mam o tym. 3, czyli to jest wyższe niż... To twój obłęd rośnie, a widzisz taką scenę, zanim po prostu rzucasz. Myślę, że moja propozycja jest taka, że po prostu rzucisz pistolet, po prostu upuścisz i zaczniesz uciekać. Czy się ze mną zgodzisz na takie przyjęcie konsekwencji rosnącego obłędu? Ale ty nie miałaś już na trójce obłędu? Nie, chyba nie. Ja miałem na Nie. trójce obłęd. Rzucasz się do ucieczki, widząc w ostatniej, jeszcze zanim to zrobiłaś i upuściłaś pistolet, widzisz, jak Mikołaj po prostu łapie tego nieszczęśnika i ciska nim gdzieś za siebie i on przelatuje po prostu gdzieś tam i wpada między jakieś urządzenia. Jest tylko jakiś charkot, słyszysz jakiś charkot i skowyt. Więcej nie zwracając na niego uwagi, po prostu Mikołaj dalej za tobą podąża. I ty na granicy wyzionięcia ducha ze strachu już po prostu gnasz
Gabrielem i Gabriel, widzisz, że kiedy już przedarłeś się w głąb tej rafinerii, widzisz plecy Stanisława, który właśnie niknie w drzwiach ewakuacyjnych, które gdzieś tam dalej lekko są podświetlone zielonym światełkiem tej tabliczki informującej, że to jest wyjście do innych sekcji budynku. Ale widzisz też, że przed tobą lekko z lewej strony 3 postacie takimi powykręcanymi ruchami do tych drzwi za Stanisławem podążają. One A za mnie sobą jeszcze słyszysz- nie widzą, tak? A za sobą słyszysz piszczącą, spanikowaną Ewelin, która lada chwila wpadnie ci na plecy. I znowu przeskoczymy do Ingrid i Stanisława. Wy zastanówcie się przez chwilę, co chcecie robić. Zamykacie No to- za sobą drzwi. Przeszliśmy przez to wyjście ewakuacyjne. Wrzuciliście się tak do niego. Mhm. Dobra, ale to w takim wypadku, czy do nas nie doleci pisk Evelyn, który możemy rozpoznać? No usłyszeliście huk wystrzału i usłyszeliście potem pisk, tak. No to myślę, że od razu, a automatycznie z powrotem te drzwi staram się otworzyć i Uchylić. rzucić okiem. Tak, no Nie dobra, otworzyć, uchylić, tak. uchylić, tylko żeby w razie czego dało się je zatrzasnąć, ale no spojrzymy przez te drzwi. No i widzicie Gabriela, który prawie już jest niedaleko przed nimi, ale po jego lewej stronie w mniej więcej podobnym tempie w waszym kierunku podążają ścigające was 3 powykręcane ludzkie postaci. Czyli kurs Da radę? kolizyjny. Tak, No właśnie pytanie, czy da radę zdążyć. a za Gabrielem widzicie biegnącą w panice Ewelin, a za nią chyba coś, czego wolelibyście znowu tutaj nie widzieć. Dobra, to ja im trochę pomogę w takim razie i widząc, że no Gabriel może nie zdążyć i może wyjść na kurs kolizyjny z tymi, którzy nas, że tak powiem, ścigali, no to będę chciał też wyciągnąć pistolet i spróbować mu pomóc, tych którzy za nami biegli, odstrzelić. Znaczy tak, Stanisławie, rzuć swoimi kostkami oraz kostką obłędu. Zobaczymy, jak ci dobrze pójdzie. Z tym, że mówię, jak kostka obłędu będzie najwyższym wynikiem, to... Jest 1. Więc okej, więc tutaj jest... dobra. Jak chcesz strzelać do tych... Wiesz co, po kolei, no Nie. Nie? to jak? Po kolei i celnie. Jak w Matrixie. Chciałbym wyskoczyć i wiesz, i tam machnąć ręką, że nie, po prostu jedno za drugim, wiesz, przycelować i myślę, że Stanisław oglądał się trochę filmów o zombie i tak dalej, a więc jeśli jest tylko możliwe, będę wiesz, starał się w głowę celować i po kolei te biegnące za nami stwory no odstrzeliwać, żeby Gabriel, no i potem Ewelin mieli szansę tutaj do nas dołączyć. Sytuacja wygląda następująco. Gabriel, widzisz swoją szansę 1 na 1000, żeby uniknąć podążających w twoim kierunku zombiaków, jak można sobie je w cudzysłowie określić. Więc gdy tylko Stanisław wypada z uchylonych drzwi i widzisz, jak wznosi swój pistolet do góry i celuje w nadciągające postaci, to po prostu jakimś tam ostatnim wysiłkiem umęczonej woli rzucasz się w ten korytarz, nie zastanawiając się, czy jest tam ktoś, czy jest tam Ingrid, czy jest tam ktokolwiek inny, co tam dalej was zastanie, nieważne. Chcesz się oddalić od zombiaków, Mikołaja, od tego parszywego miejsca i tej cholernej placówki, na którą was zesłali. Ewelin, nawet nie wiesz właściwie, gdzie biegniesz, po co biegniesz, dlaczego biegniesz, po prostu biegniesz. Nie zwracasz nawet uwagi w tym amoku, że tutaj dzieje się coś innego. Widzisz tą zieloną tabliczkę, podświetloną tabliczkę z napisem Exit i to jest jedyny obraz, jaki ci się w tym momencie wrył w mózg i zmusza cię do jakiegokolwiek działania. Wiesz, że za tobą jest ta bestia, która kiedyś była Mikołajem i że jeśli się zatrzymasz, to nie żyjesz. Więc po prostu biegniesz, nie zwracasz na nic uwagi. Stanisławie, No. wypadłeś
ustawiłeś się w wyuczonej pozycji strzeleckiej, wyciągnąłeś ręce przed siebie, naciskasz spust. Raz. Huk wystrzału, błysk i głowa jednego z tych osobników odskakuje do tyłu, widzisz bryzgi mózgu, krwi, czegokolwiek, nie wiesz, nawet się nad tym nie zastanawiasz. Delikatnie przesuwasz dłonie w prawo, oddajesz kolejny strzał. Kolejne rozbryzgi. Podobna sytuacja. Przesuwasz się znowu odrobinę w prawo, ale nie masz już czasu na reakcję, ponieważ trzecia postać wpada na ciebie i powala cię na podłogę i widzisz, jak próbuje złapać cię rękami, a z jej ust bryzgają na ciebie takie fale tej ropopodobnej cieczy, które cię tutaj zalewają na koszuli, chlapią ci gdzieś na twarz, czujesz ten metaliczny posmak gdzieś w ustach, kiedy ta postać, wiesz, czarne oczy, takie całkowicie czarne, bez białek, bez jakby źrenice się rozszerzyły na całą tą, wpada na ciebie. Dobra. I tam Skurwysynu, i siłuje się z nią. I widzisz też, mogę, żeby nie jak dać kątem dziabnąć, oka, nie? jeszcze tam z daleka, za piszczącą Ewelin. Mikołaj ciągnie ten swój worek, idzie. Kurwa, jeszcze jego tu brakowało. I tylko biegnie Ewelin i tak dalej, walcząc z tym. Dobra, stworem Żuraw, sobie. jeżeli będzie możliwość, to ja bym wzięła krzesło, rurę, klucz francuski, nie wiem, ciężką paczką torebkę, żeby też podbiec i tego ostatniego, który został, zdzielić pełną siłą po głowie. Nie masz klucza, nie masz rury, ale masz swoją torebkę pełną różnych Okej, to- utensyliów, więc rzucaj, ale rzucasz z kością obłędu. Jedną swoją i jedną obłędu. 4. 4 i to jest 4 na... Okej, dobra, Na zwykłej. dobrze. Dobra, nie trafiła mnie. Ingrid, pchana jakimś porywem szaleństwa, odwagi, głupotą, Nie mi tu skurwysyn kolegi zabiją, no kurde! wypadasz na... Mijasz właściwie się w drzwiach z wrzeszczącą Ewelin, którą odpychasz tak na bok, wiesz, takim zejdź Niech mi się z drogi gestem, tak? I robisz taki zamach od góry tą swoją jakąś torbą i tak w plery. Pierwszy cios spada na plecy, drugi spada na głowę tego stwora, który już zaczyna się w jakiś sposób chyba przeobrażać. Widzisz, jak on tak odwraca w twoją stronę głowę i tak... Wiele Staśka za ramię I wtedy gdzieś Stanisławowi udaje się uwolnić rękę, przykłada pistolet do jego głowy i robi tylko puf, i fontanna czegokolwiek ochlapuje was oboje, a w tym czasie Mikołaj dociera już coraz bliżej was i znowu widzicie, jak on tak się podnosi, tylko i łapa w worek. I niech sobie grzebie w tym worku, a my rurę do drzwi i zatrzaskujemy drzwi. Tak, ja też. Kurwa, to się już nudne robi. I też będę się chciał jak najszybciej pozbierać, wiesz. I w długą. Byłem niegrzeczny! Daj mi spokój, stary dziadu! Jeszcze rzucając, wiesz, już taki po prostu poirytowany, niesamowicie To ci chyba- przerażony. To ci chyba zostało z 6 naboi maksymalnie, albo nawet nie. Ale nie strzelam, to na razie nie, to wiesz. W Mikołaja już wiem, żeby nie próbować, ostrzelałem go jak siedział w tym i to nic nie dało. Zamykacie za sobą drzwi. Macie szczęście, że tutaj zamek magnetyczny działa, więc przykładacie jakąś kartę i zapala się czerwona lampka i tylko puf, te drzwi. Automatycznie, wiesz, jak tylko zamknęliśmy drzwi, to pierwsze co robi Stanisław, to głowa do góry i wiesz, już tak po prostu czy wentylację gdzieś widać, bo jeśli tak, no to trzeba dalej wiać, bo to No, nie przyleci. gdzieś tak podnosisz głowę do góry, no i widzisz, że tam kilka metrów dalej w suficie jest kratka wentylacyjna, nie? Tam w To przód tak patrząc korytarza. dalej, to go nie zatrzyma. Uciekajmy. Jakie mamy teraz możliwości ucieczki stamtąd, gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteście gdzieś między rafinerią, a nie wiem, być może to sekcja mieszkalna? Ciężko powiedzieć. Jest lepsze pytanie, co wy teraz robicie tutaj? Miało was tu nie być. No wiesz co, przyszedł Mikołaj,
prawie mnie zabił. I jakimś cudem się tu znaleźliśmy, a na zewnątrz chodzą renifery, więc ogólnie mamy problem. Mieliśmy biec. No, mamy duży problem. A jeszcze tak spoglądam... Może kupię pytanie, ale co z tym całym Morganem? Morgan schował się w klitce. Nie mamy pojęcia co z nim, ale Mikołaj zdaje się pobiegł za nami. Wybrał nas jako cel w tym momencie. Może naprawdę tam nie można wejść. U tej jego klitki. Może. No, ale jeść tam też nie ma czego i też pewnie służyć jak Stanisławowi buczy w brzuchu. To jak on to mówił? Którędy? Do tych mieszkalnych? Chyba jesteście w dobrym miejscu, bo Morgan wam powiedział, że sekcja mieszkalna była gdzieś między rafinerią a sekcją tego działu badań i rozwoju. Okej, no to w takim razie tylko nie mamy wiele czasu, bo Za niedługo to wentylacja będzie. dochodzi, więc Mhm. prędzej czy później znajdzie wejście. Ruszacie dalej kolejnym, podobnym do reszty budynku korytarzem wykładanym drewnianą bołazerią. Ewidentnie jest to styl zastosowany chyba w całym kompleksie. Korytarz jest dosyć długi. W końcu gdzieś po kilkunastu kolejnych metrach czujecie, jak powietrze się ochładza. Z waszych ust zaczynają kłęby pary się dobywać i nawet zauważacie ślady szronu na ścianach. Chyba robi się coraz zimniej. Z każdym krokiem zauważacie, że w powietrzu nawet zaczynają unosić się drobinki jakby śniegu. A to nie wygląda jakby naturalnie to miało zachodzić. W sensie nie widać żadnego rozstrzelenia, które sprawiłoby, że Nie, to jest dziwne zasadniczo, bardzo dziwne, bo tak raczej nie powinno być. Mhm. Ale to jakby pada z góry na nas, czy tam gdzieś z głębi korytarzy? Wydaje ci się, że mróz jakby im głębiej w korytarz się zagłębiacie, tym się potęguje, jakby temperatura spada. Natomiast ten śnieżek, te opady tych drobnego wyglądają jakby od strony sufitu padały, ale skąd one się biorą? Ciężko powiedzieć. Ewidentnie z każdym krokiem też widzicie, że na ścianach miejscami zbiera się lód, taki szron. W tym wszystkim dziwactwie ja postrzegam, że jest nawet to jakiś dobry omen, bo wydaje mi się, że ten potwór unika zimnych rejonów, dlatego też nie wychodzi poza budynek. Więc jest szansa, że się tutaj nie zapuści, chociaż nie wiem dlaczego dokładnie temperatura tak spadła. Na pewno nie oznacza to nic dobrego. Możemy No to nie. sobie powiedzieć już chyba. W każdym razie szukamy chyba dalej. Innej opcji nie mamy, chyba nie chcemy tam wracać. A jeszcze od tego zimna Nie. czuć jakieś, nie wiem, żeby wiesz, żeby to ciągło na zasadzie, nie wiem, jest załóżmy dziura gdzieś w ścianie i się coś wdziera do środka? Wiesz, jakiś przeciąg, coś ten deseń? Nie, raczej właśnie to bardziej takie statyczne. Aczkolwiek potęgujące się powoli. Okej. To co teraz? Przeszukujemy tutaj szybko? Przeszukujemy, myślę. No, to jest dobry pomysł. A potem ruszamy Czy dalej. to jest korytarz, więc to musicie, żeby przeszukać, to że tak powiem, musicie w głębiej się w niego zagłębić. Wydaje mi się, Chyba że póki jesteśmy w stanie dalej. iść. No, idziemy. Nie ma co się Zimno, cofać. zimno, ale... Robi się, oprócz tego, że jest tu zimniej, to też robi się ciemniej, ponieważ ewidentnie gdzieś tu musiały wpaść instalacje albo, nie wiem, zasilanie, bo jarzeniówki w ogóle się tutaj nie palą, więc tutaj jest... Część korytarza była oświetlona, ale jak zaczęło się robić zimniej, no to jakby, nie wiem, coś padło. To może dlatego jest tutaj zimno, bo przy okazji, nie wiem, klimatyzacja przestała działać. Trochę poświecimy sobie, myślę, telefonami, przynajmniej jednym. no ja też mam latarkę swoją, więc też na O. pewno tutaj musimy jakieś... To jest sekcja mieszkalna, więc myślę, że poza zapasami żywności pewnie będziemy szukali jakichś cieplejszych ubrań i tak dalej, jakby nam dłużej na zewnątrz swoje oczywiście mamy, no ale tutaj się robi zimno, a kto wie, gdzie nam dalej pójdzie powędrować, więc myślę jakiś plecak, żeby to popakować, jakieś takie, wiesz, podstawowe rzeczy,
żeby przetrwać dalej, będą to na pewno poszukiwane. A przy okazji może jakieś osobiste, wiesz, rzeczy ludzi, którzy to mieszkali, zeszyt, pamiętnik, cokolwiek, żeby gdzieś może nam coś powie, co tu się działo. Tak, swoją drogą, Stasiu, zastanawiam się, czy może trochę rozwiązałoby problem, gdyby to cholerstwo stamtąd po prostu wysadzić, jeśli znajdziemy dość ładunków wybuchowych. No, nie wiem, czy to tego stwora w ten sposób można zabić. Na pewno Nie musi mówię to o być... stworze, mówię o tym dziwnym obelisku. A, no to na pewno, no chyba, że to jest jakieś, nie wiem, z kosmosu nietykalne. Teraz uwierzę we wszystko, tylko że to chyba w momencie, jak już faktycznie będziemy się na pewno stąd wynosić, bo no jeżeli wywołamy kolejny pożar, wybuch, no to tu już nie mamy czego szukać. Myślę, że Stanisław też przegląda rzeczy, no bo te ubrania, które tam ewentualnie można znaleźć, no bo te jego są całe w tej posoce, w tej ropie, w tym co zostało z tego stwora, który na nim leżał, więc czymś się będę chciał przetrzeć, czymś trochę przemyć, ubranie zmienić i odpowiadając tutaj mojej koleżance, ale widziałaś ich, słyszałaś jak szeptali, byli jakby w transie, jakby w modlitwie, a sam jak się przyjrzałem temu obeliskowi, to w pewnym momencie czułem, że moja wola, moja dusza, i tutaj Stanisław jako religijny góral się przeżegnał, moja dusza ucieka w tamtą stronę, więc może faktycznie jest to jakieś źródło tego obłędu i dobrze było to zniszczyć, ale najpierw zatroszczmy się o siebie i znajdźmy jakąś alternatywę, jakąś drogę ucieczki, jak się stąd wydostać, a potem ewentualnie pomyślimy, jak poradzić sobie z tym miejscem i Z co drugiej strony, robić dalej. jeżeli sobie oczyścimy to miejsce, to szukanie metody ucieczki będzie łatwiejsze. No ale tak, to coś wyglądało dziwnie i ci ludzie, którzy byli wokół, nawet nie wiem, czy dalej są ludźmi, bo to coś, co cię zaatakowało, już nie wyglądało za bardzo ludzko. Ja też w czasie Jak tego... wygląda jakieś filmy o zombie, czy coś w tym stylu. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak Ewelin doszła powoli do siebie, bo trochę przez tą od momentu tego, co zobaczyłaś przy wejściu do rafinerii, no to trochę na autopilocie poleciałaś dalej. Tak, to prawda. Teraz, gdy jest taki moment spokoju, może jeszcze ten chłód, no to tak powoli dochodzi to wszystko do mnie, co się stało. Analizuję wszystko w głowie i gdy zaczęło się całe przeszukiwanie rzeczy, to ja również zdałem sobie sprawę z tego, że co ja właśnie odwaliłam, wyrzuciłam swój cholerny pistolet, to rozglądam się też za jakąś bronią, czy może mi da coś w tym wszystkim wyłapać. Wiem, cokolwiek, żeby mogła Tu mieć na rękę. razie, tu na razie w tym długim korytarzu nic nie ma poza tym zbierającym się śniegiem i szronem. A w końcu w świetle latarki Stanisława, omiatając snopami światła ciemność przed wami, Stanisławie, widzisz po lewej stronie najprawdopodobniej uchylone drzwi do jakiegoś pomieszczenia, z którego ewidentnie buchają jakby ten śnieg, szron, tak jakby się z tego pomieszczenia wydobywał, a gdzieś tam dalej, prawdopodobnie na końcu korytarza, wydaje ci się, że coś się ruszało i to takiego dosyć sporego. Dzielę się z moim spostrzeżeniem. Słuchajcie, chyba musimy się sprężać. Możemy nie być tu sami. No i jak ja już jestem ogarnięty, zaopatrzony, przygotowany, zajrzę na pewno w ten korytarz, rzucić okiem, co tam może się poruszać. Pewnie też wiesz, to już jest taki automat, że nawet nie myślę, Staszek skradaj się, wyglądnij delikatnie, wiesz, to jest ten paradoks filmów, horrorów, że wiesz, no ciemny las, opuszczona chata, wchodzimy i wiesz, ja też bezpośrednio tą latarką tam zaświecę po prostu w ten korytarz, ja już jestem tak rozchwiany i tak zestresowany, że powoli logicznie przestaję myśleć, więc po prostu będę chciał rzucić okiem, co tam daleko jest, co to może się czaić, co to się porusza, jeśli oczywiście moja latarka się przebije światłem przez tą mroczną krainę. Pozwalacie Stanisławowi iść przodem, czy za nim się ciągniecie? Ingrid bardziej tak obok chyba szła, więc w pewnym momencie go napomknij, że ej,
Ej, ale ostrożnie. Wasze Jak buty on- coraz jak bardziej on chrzęszczą. Jak my widzimy jego, to on widzi nas. Lepiej nie. Średnio za nimi. Więc wasze buty coraz bardziej chrzęszczą na tym zgromadzącym się szronie i śniegu. Temperatura znowu spadła ewidentnie o jakieś tam 2-3 stopnie, tak czujecie, że robi się tu zimniej. Nawet już Stanisławowi na brodzie zaczynają zbierać się kryształki lodu. Czujecie już takie ukłucia zimna, szczególnie pod waszymi porwanymi ubraniami. Snop światła latarki Stanisława wpada przez te uchylone drzwi do pomieszczenia i widzicie, nie wiem co to było, składzik, jakiś taki mały pokoik, gdzie postawiony na nim jest coś w rodzaju takie urządzenie z grubsza przypominające jakiś duży agregat. Ciężko ci to, Stanisław, powiedzieć, co to dokładnie jest, bo nie jesteś biegły w tych sprawach. Może Gabriel by wiedział coś więcej, ale ewidentnie z tego agregatu, w cudzysłowie, czasami wydobywają się błyski takiego, wiązki takich światła, jakby laser, które gdzieś tam to raz w jedną stronę pokoju, to raz w drugą stronę pokoju sobie tak biegną, a później gdzieś tam z jakichś rur, otworów w tym dziwnym urządzeniu wydobywają się ewidentnie właśnie takie trochę śniegu. To było urządzenie, które generowało ten cały śnieg i mróz i tą temperaturę. Generator zimna. Tak. Ty prędzej mogłabyś wiedzieć, co to jest. Gabriel mógłby pewnie wiedzieć, co to jest i pewnie Ewelin też by wiedziała, co to jest. To uświadom nas. Bo to jest najprawdopodobniej jeden z prototypowych laserów kondensacyjnych, które miały być użyte m.in. w Dubaju, żeby stworzyć sztuczne zimno i sztuczny śnieg. Gdzieś, nie wiem, prawdopodobnie uległ uszkodzeniu i po prostu zasilany energią z kompleksu produkuje zimno właśnie w tym miejscu, więc tajemnica dziwnego śniegu i mrozu się tutaj w tym miejscu rozwiewa. Natomiast Ingrid, która bardziej świecisz w korytarz swoją latarką w telefonie, widzisz, że kawałek dalej jest rozwidlenie, gdzie masz korytarze w lewo i w prawo znowu. Ale na tym rozwidleniu stoi renifer. Stoi w miejscu, wygląda nieco inaczej od pozostałych, które do tej pory widzieliście. Po pierwsze, jego oczy nie świecą się na czerwono i raczej wygląda na prawdziwego renifera, chociaż jedna tylnia noga jest cała cybernetyczna i strzelają z niej co jakiś czas małe snopki iskier. Zwierzę ma rozszerzone chrapy, rozbiegane spojrzenie, kręci się tak w kółko, podskakując na tej nie do końca sprawnej nodze i się tak rozgląda na boki, zahaczając czasami porożem jak podniesie za wysoko głowę o sufit. Ej, ludzie. Mamy zwierzaka. Ostrożnie już. Wiemy. Ale to chyba nie jest z tych morderczych. I ja tylko wzruszam ramionami. W tym momencie może i nie, zresztą nie wiadomo, da się to ustrojstwo wyłączyć i podchodzę do tego agregatu, rzucić okiem, żeby czy da się ten laser cały, czy pozbyć się go, wyłączyć, Ale zutylizować. Ja jestem za tym, żeby go zostawić. Nie wiem właśnie, czy zostawienie zimna nie jest naszą jedyną szansą teraz na ochronienie się przed tym, co może za nami inaczej iść. A no to w takim razie Stanisław, to przepraszam. Jakieś To wiązki kabli od tego urządzenia gdzieś tam chowające się w ścianie widziałeś, ale czy to było zasilanie? Ale Pewnie tak. skoro moi towarzysze tutaj jakby wychodzą z taką koncepcją, żeby zostawić, no to ja oczywiście się dostosowuję i nie będę ruszał. Mi się wydaje też, że nasz Mikołaj tutaj nie wejdzie. Natomiast zostańcie tutaj. Ja spróbuję podejść do tego renifera, zobaczę, czy będzie mnie atakował, czy... Tylko ostrożnie. I ja mam broń w gotowości w razie czego. Mhm. To rzuć mi, proszę. No jasne, ja to... Jedną kość. Jedną. Ja trochę tak jak, wiesz, do przestraszonego psa albo coś, co nie wiadomo, czy zaraz ugryzie, czy będzie uciekał.
powoli, spokojnie i szóstka. Nice. Opieka Okej. nad zwierzętami, level zaawansowany. Okej, więc podchodzisz powolutku do tego zwierzaka i na w pierwszym momencie zwierzę na twój widok jakby wpadło w lekką panikę, w lekkie zdenerwowanie, bo trochę tak by ryjąc tymi swoimi, nie wiem, kopytami, racicami, tym zbierającym się śniegu próbuje się wycofać, ale za sobą ma ścianę, więc tak właściwie wpada na ścianę, widzisz jak jego ma bardzo rozszerzone źrenice, prawie że przykrywające białka i tak chrapami mocno tak ewidentnie się boi chyba bardziej ciebie niż ty jego. Mhm. Tak, wyciągnę I, rękę te, na i to odległość. z tej jego nogi tylko tak Mhm. wiesz, te snopki iskier. Wyciągnę dłoń tak na odległość, żeby jeszcze go nie dotknąć, ale że tak, nie wiem, zostanie z 20 cm, dam mu tą taką pierwszyznę, jeżeli chce zachować kontakt albo jeżeli chce się wycofać. On tak przez chwilę wącha, potem trąca rękę swoją tą paszczą, a w końcu takim tym jęzorem długim tak ci robi po dłoni, nie? Pomiziam go po nosie. Jest okej. Nie bój się. Cholera. No, renifer, jak renifer. Mhm. Widzisz, że w tym korytarzu masz znowu dwie drogi. Jedna prowadzi do sekcji mieszkalnej, a druga prowadzi do działu badań, rozwoju i laboratorium. Okej. A umiesz mówić? Albo rozumiesz mnie, zwierzaku? On coś tylko tam wydaje jakieś chrapliwe odgłosy i tylko trąca cię, wiesz, głową w ramię, ale nic nie mówi. Coś ci Ewidentnie, zrobił? ewidentnie chyba to zwierzę też cierpi, tak ci się przynajmniej wydaje. Być może ta uszkodzona cybernetyczna noga mu przeszkadza. Ja się domyślam, że ta noga to jest bardziej krzywda niż niż pomoc, no ale też Ingrid nie jest w aż takim stanie, żeby rozumieć, że nierozmawianie z reniferem jest mądrzejsze. Tak popatrzyła na niego, a umiesz latać? Czy renifer potrafi latać? Nie wiem, czy będzie nam w stanie to pokazać w tym korytarzu. Znaleźć. Ja też patrzę, czy może zrozumiał, bo wiesz, jeżeli by zrozumiał, to pewnie próbowałby. Nie wygląda na to, żeby zrozumiał, aczkolwiek chyba lubi twój głos, bo jak coś do niego mówisz, to się zwraca w tą stronę głowę i się tobie przygląda, nie? Dobra. Pomiziam tego renifera jeszcze. Spojrzałam na resztę, tak kiwnęłam głową, żeby podeszli. No i mamy zwierzaka. Podchodzę. A ja tak powoli nieufno podchodzę, patrzę tak na tą nogę, patrzę na renifera, patrzę na nogę i tak się zastanawiam, czy jestem w stanie w ogóle zrobić coś z tą nogą, bo jak widać na razie to się przydaje tylko do sprzętu, bo inaczej to umieram. Możesz próbować. Zaprogramuję nam renifery. No słuchajcie, to coś tu jestem, tak? Dobrze, to spróbuję to obejrzeć i ocenić, czy w ogóle będę w stanie, czy od razu mam próbować. To rzuć dwiema kośćmi swoimi, pierwszą i drugą. Ja Dobrze, tam to pouspokajam tego zwierzaka, żeby żeby się nie wystraszył Ulala. kolejnego człowieka. 6 i 1, nice. Ale jest Więc 6. przystajesz, moje rzuty. przystajesz przy reniferze i kiedy Ingrid tam zajmuje się zagadywaniem renifera i uspokajaniem go, ty tam wyciągasz ze swojej torby jakieś utensylia, jakieś też śrubokręciki, to tam, którymi grzebałeś w jakimś sprzęcie komputerowym i tak dalej. I coś tam zaczynasz przy tym dłubać. Gdzieś coś mniej więcej, chociaż nie jesteś elektronikiem jakimś wybitnym, ale coś tam w życiu liznąłeś. Jakieś tam drobnych napraw też jakby dokonywałeś, więc też coś tam, gdzieś ci snop iskier gdzieś tam bucha pod koniec twojej pracy jakoś mocniej, także musisz się odsunąć, ale w końcu noga przestaje drgać i powodować zwarcia, no i renifer w końcu też przestaje tak utykać, podskakiwać na tej nodze, tak jakby mu coś przeszkadzało i
bardziej się jakby uspokaja, nie? Ekipa, mam pomysł. Odlećmy na reniferze wszyscy. Ja tak spoglądam, To jest świetny pomysł. nie wiedząc do końca, czy mówi poważnie, czy nie, i też nie do końca, sam nie wiedząc, czy poważnie, czy nie, ale udźwignie nas wszystkich? Będziesz tym dać radę pokierować? Nie mam pojęcia, jak się steruje reniferem. Myślę, że trochę jak koniem. Przy okazji Gabriel też zauważył, że na nodze były wygrawerowane taki napis Rudolf CX1001, nie? Mam pytać, czy ma czerwony nos. Nie, nos ma tak jak zwykły renifer. Ja tak, spróbować można i tak musimy jakoś stąd się wydostać, a jeśli mamy już jakiś środek transportu, to gdyby do tego jakieś sanki albo coś, to trzeba szukać, no. Już powoli. Ja oczywiście wcześniej sfotografowałem, na bieżąco robiłem zdjęcia i nagrania, ale musimy znaleźć coś, co moglibyśmy ewentualnie do niego przywiązać, przyczepić i na tym ruszyć. No, jak najszybciej musimy opuścić to miejsce. No, przede wszystkim, skoro on tu jest, to chyba wyszedł z sekcji laboratoryjnej, tak podejrzewam. Więc może tam też ktoś siedzi. Nie wiem, czy możemy go tu zostawić, czy nam nie ucieknie. Zależy ktoś tam? Co się dzieje w tamtym korytarzu? A nie wolelibyśmy najpierw sprawdzić sekcji mieszkalnej? Może coś by się nam przydało. No, można. Mhm. I tak, no ja jestem bardzo nastawiona na szukanie tej broni, bo w tej sekcji badań to... No, jestem ciekawa, co teraz nas spotka. Do sekcji badań ma się broń przydać, zdecydowanie. Mhm. W sekcji badań można też broń znaleźć. Czytaj jakiś eliksir podejrzanej jakości albo inny kwas. Albo kolejnego mutanta. Słuchaj, kolejny może fajny sposób na śmierć. Ja już na to patrzę pozytywnie. Kolekcjonujesz? No właśnie, słuchaj, można kolekcjonować. Mnie prawie zabił tą laską, tutaj koleżankę bombką, no po prostu zaczynamy wybierać, no. Lubię. No, Reniferku, zostaniesz tutaj? Poczekasz na nas? On coś tam chrapnął, co możesz uznać za potwierdzenie, nie? Dobra. To pomieziamy go jeszcze i myślę, że przejdziemy faktycznie do sekcji mieszkalnej. No to idziecie korytarzem w kierunku sekcji mieszkalnej. Po niedługim czasie dochodzicie do kolejnych zamykanych na magnetyczny zamek drzwi. Karta. Lampka zapala się na zieloną. Drzwi lekko odskakują. I po uchyleniu drzwi waszym oczom ukazuje się znowu korytarz. Ale niestety w kilku miejscach usłany jest ciałami. Mhm. Gdzieś To tam co, kolejne zombiaki. ciała rozciągnięte na korytarzu, ciała pod ścianami, półsiedzące, w różnym stanie. Ewidentnie działy się tutaj dantejskie sceny, bo i ściany noszą ślady krwi, tudzież innych dziwnych rzeczy. Część z tych ciał ma na przykład jakieś noże trzymane w rękach, drewniane młotki na przykład do mięsa. Ktoś tu chyba próbował się bronić. To ja bym sobie chciała na pewno zagarnąć taki nóż, a jest szansa na przeszukanie. Znajdę broń bardziej automatyczną. Automatyczną? Znaczy broń, cokolwiek do strzelania, no. To rzuć mi jedną kością. No dobra, nie. No, broni niestety nie znajdujesz. Nie ma tutaj ciała żadnego strażnika ani ochroniarza. Jedynie to nóż. Jeden z leżących tutaj pracowników najpewniej laboratorium, bo też miał biały kitel, miał w kieszeni tabletki przeciwbólowe. Zawsze coś. Czy ktoś się źle czuje? Pytanie retoryczne chyba. Natomiast no myślę, że sobie Ingrid zabierze ten młotek. Potem pamiętam, że młotek padł w liście. To jak młotek bierze Ingrid, to był jeszcze tłuczek chyba oprócz młotka, czy to był jedna i ta sama?
rzecz. Znaczy to były takie drewniane młotki jak z tej linii produkcyjnej zabawkarskiej, takie wiesz, no można tym krzywdę zrobić, albo też były takie tłuczki do mięsa metalowe, takie do bicia kotletów, nie? Broń biała w każdym razie jakaś by się znalazła. Tak, Ingrid sobie weźmie te młoteczki. A ja z nowym, jak nie ma innego wyjścia. Nawet tłuczkiem do mięsa da się zabić. Nie wiem co prawda czy świętego Mikołaja, ale I człowieka tutaj się da. tylko tak trochę takim czarnym humorem Stanisław dodał, no może i da się, ale jak widać im nie pomogły. O, nieważne, chodźmy. No i dalej ruszam. Okej. A tak już na chwilę poza grą odpowiadając, tak patrzę na Wikipedię, renifery mają od 1,5 do ponad 2 metrów długości, więc myślę, że zmieściłaby się nasza czwórka. To wagowo, wiesz, no nagle jakby tam mu to pakowało się z 250 kg na plecy, jak nie więcej, to... No dobra. Idziecie dalej i korytarz z jednej strony kończy się takimi uchylnymi dwuskrzydłowymi drzwiami z takimi okrągłymi otworami i na górze tabliczką stołówka oraz wejściem na klatkę schodową prowadzącą do wyższe piętra budynku. Na półpiętrze widać już też pod ścianą leży jakiś martwy pracownik. Ja tak... Chcemy pchać się dalej w te korytarze? No chyba nie mamy innej opcji, chyba że wolisz iść w randewu z Mikołajem. Jakby droga wolna. Nie. To ruszamy dalej. Tylko Chyba, że się cofamy do tej sekcji badań? Czy to tu właśnie jesteś? nie, Teraz mamy jesteście w- stołówkę i klatkę. Dobra. Okej. Idziecie do stołówki, czy idziecie wyżej? Może najpierw do stołówki, bo jednak No tak, wypadało zjeść. Przygotować, zjeść coś i jakieś jedzonko zabrać, to zdecydowanie. Więc uchylacie do stołówki podwójne odrzwia. No i tutaj w kuchni musiały dziać się naprawdę dantejskie sceny, ponieważ jeżeli do tej pory wydawało wam się, że było krwawo i w stylu filmów gore klasycznych, to kuchnia przebija to wszystko kilkukrotnie. Mnóstwo zwłok w różnym stopniu tak rozkładu, jak i rozczłonkowania. Wszędzie płytki ścienne, które były wyłożone prawie pod sam sufit, zbryzgane wszelkiego rodzaju płynami. Stoliki, przy których siedzieli ludzie, w dużej części poprzewracane, porozrzucane jakieś tace z jedzeniem. Ewidentnie do ataku tutaj doszło w momencie, kiedy ludzie spożywali, pracownicy korporacji spożywali posiłek. Wygląda na to, jakby część z tych ludzi zabijała się między sobą. Nawet niektóre jeszcze zwłoki są pozastygane w takich pozycjach, jakby wyglądało, jakby się po prostu rzucali na siebie nawzajem i sobie na przykład wbijali noże, nie wiem, rozwalali sobie głowy, dusili się. Jedni próbowali uciekać, ale co gorsze, część z tych ludzi wcale nie leży martwymi, a wręcz przeciwnie, powolnym krokiem spacerują między resztką porozrzucanych stolików, krzesełek, jedzenia i wszystkich innych rzeczy, które można by było znaleźć w stołówce. I kiedy wparowali się tutaj do środka, ich głowy przekręciły się w waszym kierunku. A potem z takim idą w waszym kierunku. No to się wycofujemy. Widzicie, zdążyliście jeszcze zauważyć, że z tego pomieszczenia zapewne dało się pójść, nie wiem, do kuchni czy na jakieś zaplecze, bo tam dalej były jeszcze jakieś wyjścia. No ale żeby tam się dostać, to A dużo tych żyjących jeszcze jest? Jesteśmy w stanie na szybko przeliczyć? no z 4-5 na pewno, a nie wiadomo, czy zaraz nie wstaną jacyś kolejni. Więcej niż nas? Jest to powód, żeby stąd spadać. To może jednak po prostu pójdźmy tam dalej. Może tam będą inne, fajniejsze potwory, z którymi będziemy bardziej chcieli walczyć. Kurde, głodny jestem. Może byśmy dali im radę.
Wiesz co, to ty masz tu broń, my tu skromne młoteczki, tłuczki i raczej Nóż. w 1 na 1. Ja jako Najbliższy- informatyk nie mam szans. Najbliższy was osobnik przystanął na chwilę i widzicie, jak zaczyna się morfować, ponieważ pod jego ciałem znowu zaczynają przemieszczać się jakieś rzeczy i znowu wygląda na to, jakby jakieś jego wewnętrzne stawy zaczynały się przemieszczać, kończyny i w końcu z takim blaśnięciem jego kończyny się rozrywają, wyłamując się w nieodpowiednich miejscach i ewidentnie coś, co nimi steruje, czy coś zamienia ich po prostu kości, ich układ kostny w zaostrzone w szpikulce po prostu broń biologiczną. Dobra, to broń mnie przekonało. organiczną. To mnie przekonało. Myślę, że w tym momencie Stanisław przestał myśleć o walce i on pewnie już nawet się przygotował, żeby swój tam nóż wyciągnąć i jak to w filmach oglądał, podbiec, wbić w głowę i przejść dalej, ale jak to się takie rzeczy dzieją, to wiecie co, macie rację. Nikt ci nie broni wykonać strzału i spróbować, czy strzał w głowę da radę. Nie, mam tylko 6 naboi, a może się okazać, że będą nam jeszcze potrzebne na jakieś poważniejsze kłopoty. Chyba aż tak głodny nie jestem. No, zawijajmy się stąd. W takim razie uciekamy. Zawijacie się do korytarza z powrotem, czym prędzej, żeby nie narażać się na atak. Pytanie, czy biegniecie na górę w głąb sekcji mieszkalnej, czy wracacie w kierunku korytarza z reniferem i do sekcji Research and Development. Renifer? Ja myślę, że tam gdzie renifer, bo jest zimno i sprawdzić tą researcha. Nie pchałbym się póki co na Do górę labów. i zagłębiał w budynek jeszcze bardziej. Jeżeli będziemy mieć dużo szczęścia, to znajdziemy jeszcze kilka prototypów reniferów, więc może faktycznie zbudujemy sobie jakiś sand. Więc do labów, no. Tu są sanki. Po prostu zbudujmy sobie armię reniferów. I one będą za nas Jednym. walczyć. Każdy na jednym i odlecimy stąd. Dobra, wracacie do korytarza z reniferem i słyszysz, Zamykamy za sobą drzwi. tak, zamykacie za sobą drzwi, ponieważ widzieliście, że za wami z tej stołówki już tam zaczęły wyłazić te monstra, w które zamieniali się ci biedacy. I kiedy dotarliście zamknęliście za sobą drzwi i ruszyliście w kierunku renifera, wasze te krótkofalówki ożywają, słyszycie krzt. Żyjecie? Żyjecie? Gdzie jesteście? To głos pana Morgana. Może powiedzmy mu, żeby został w tej kanciapce. Zapytajmy, co tam jest. Żyjecie? Powiedzcie, żyjecie. Żyjemy. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? W sekcji mieszkalnej jest tu paru mutantów, którzy trochę uniemożliwiają nam dostanie czegokolwiek. Mutantów? Mój Boże. Wszyscy umrzemy. Gdzie ty jesteś? Cały czas w tym samym miejscu. W kontroli wentylacji. No więc patrząc na razie, ty nie umierasz, my mamy większą szansę. Więc całkiem masz się tam dobrze w tej kanciapie. Jakie dobrze. 2 dni bez jedzenia, 2 dni bez wody. Myślisz, że długo tak pociągnę? W tej chwili nie jesteśmy w stanie ci pomóc, więc poczekaj. Gdzie Pamiętamy chcecie o iść? tobie. Gdzie chcecie iść? Jak do R&D to odetnę tam powietrze, żeby ugasić pożar. A ile Jeszcze to nie. zajmie? Jesteśmy między sekcją mieszkalną a laboratorium. To dajcie mi chwilę. Dam wam znać. Krzt. No to chyba nie ma co, idziemy powoli w tą stronę, nie? I czekamy na Więc Skarbu. mijacie renifera, który odwraca się za wami z takim pytającym spojrzeniem, szczególnie na Ingrid. I dochodzicie do zamykanych na magnetyczny zamek drzwi, ale widzicie wyświetlający się napis blokada awaryjna, który w końcu po chwili znika i wraca do standardowego trybu. Krzt. Chyba się udało. Sprawdźcie. No możemy wejść. Wcześniej nie mogliśmy, teraz możemy wejść. Powodzenia. To uchylamy drzwi, ale lekko, ostrożnie.
Oczywiście standardowo za drzwiami znajduje się znowu korytarz, ale od ścian po jego obydwu stronach czujecie bijący żar. Gdzieś w przyległych do tych ścian pomieszczeniach musiał faktycznie szaleć jakiś pożar, bo jest to zdecydowanie cieplej. No ale to pomieszczenie jest zniszczone, skoro był tu pożar? Korytarz nie, widocznie ten pożar gdzieś tam musiał być w jakichś pomieszczeniach pobocznych. Dobra. Tutaj jedynie czuć lekki, taki wiesz, smród jakby spalenizny, ale być może jakieś tam trochę dymu się gdzieś jeszcze unosi, ale sam korytarz nie wygląda na to, żeby się coś na nim paliło. No dobra, to tak. Będziemy tam iść, no zobaczymy jak daleko dojdziemy, bo pewnie w pewnym momencie będzie więcej dymu niż tlenu. Poza tym zostało odcięte powietrze, więc w pewnym momencie przestaniemy oddychać. No, ile ujdziemy, tyle ujdziemy, ile znajdziemy, tyle znajdziemy. Okej, idziecie dalej i dochodzicie do kolejnego rozwidlenia z 3 możliwymi drogami, z tym, że jedna wygląda na zamkniętą, ponieważ na wprost was macie drzwi takie solidne i nowocześniejsze, dużo nowocześniejsze, tak jakby w miarę niedawno zamontowane. Widywaliście takie podobne w sekcjach z ograniczonym dostępem korporacji, w budynku korporacji, gdzie do tej pory pracowaliście, i napisane nad nimi jest kierownictwo działu badań i rozwoju. Korytarz w lewo wiedzie do rafinerii też, czyli kolejne wejście do rafinerii, a w prawo macie korytarz opisany laboratorium. Bo myślę, że najbardziej to mnie ciekawi laboratorium, ale do kierownictwa też bym chciała się dostać. Tylko czy jesteśmy w stanie tam wejść, czy karta Evelyn odblokuje te drzwi? Tutaj zamek w drzwiach, oprócz tego, że jest kartą, to jeszcze wymaga podania jakiegoś kodu. Okej, zamek chyba. Nie wiem, w laboratorium może ktoś gdzieś zostawił notatkę z kodem. Nie ma tutaj ciał, więc o tyle jest dobrze, że nie ma w tym momencie potencjalnych zagrożeń, ale Znaczy, no na ten moment. Okej, na ten moment zakładamy, że teoretycznie jest duża szansa, że nikogo nie będzie ewentualnie w dowództwie. No albo jest też druga szansa, dowództwo o tym wie i im się to podoba. No a my zostaliśmy tu zesłani, żebyśmy mogli bawić się w Hunger Games z różnymi mutantami. Więc nie wiem, czy jest najbezpieczniejszym najpierw tam iść, a nie jednak najpierw sprawdzić laboratorium i może znaleźć jakąś dodatkową broń, plus dowiedzieć się, co tu się właściwie dzieje. Znaczy do laboratorium, tak jak mówię, ja też chcę iść, więc tam Ingrid się będzie kierować. Natomiast bardziej liczyłam w sekcji kierowniczej na jakieś notatki, dziennik albo cokolwiek, co nam powie historię ostatnich eksperymentów. Zapewniam was, że dyrekcja nie miała pojęcia o tym, co tutaj się dzieje. Natomiast musimy zobaczyć po prostu, co znajdziemy. Główna dyrekcja może nie miała pojęcia, ale pytanie, co z tą placówką? No nie, po tym, co nam mówił Morgan, nie wydaje się to najlepszy management. O, tutaj na miejscu w placówce? Absolutnie nie. udajecie się powoli w kierunku laboratorium. Drzwi do tej sekcji są lekko uchylone i nawet już z korytarza widać, że pomieszczenie tej sekcji jest dosyć rozległe, podzielone różnego rodzaju przepierzeniami. W świetle waszych latarek widzicie, że w tym pomieszczeniu jest pełno trupów w białych kitlach. Większość z nich nosi rany, tak jakby zostało poprzebijane na wylot. Część z nich ma też inne rany, na przykład rozbite głowy. Ewidentnie musiał tu chyba szaleć i Mikołaj Mutant i być może zainfekowani pracownicy Santa Corpu. Są tu zarówno biurka z komputerami, jak i jakieś boksy takie bardziej chyba administracyjne, gdzie są po prostu szafki z jakimiś aktami, temu podobne rzeczy. Jest tu cicho i spokojnie, pomijając już znajomy widok powybijanych pracowników korporacyjnych. Widzę, spoglądając na Ingrid, czego mamy szukać? Jeszcze tam gdzieś dalej, pod koniec tego pomieszczenia po drugiej stronie jest przejście gdzieś jeszcze głębiej
w głąb sekcji laboratoryjnej, tak? Pierwsze ewentualnego kodu szyfru do drzwi kierownictwa, po drugie notatek z eksperymentu, po trzecie potencjalnej broni albo innych krzywdzących elementów. No to się rozglądałem, się szukamy. Myślę, że poprzeszukujemy trochę. Okej, no to poproszę was o rzuty. Myślę, że tutaj akurat Stanisław chyba jedną kością, Gabriel dwiema, pewnie będzie grzebał w komputerach, no i myślę, że Evelyn chyba też dwiema, bo jako wyżej postawiony pracownik korporacji może więcej ogarnieć w tematach administracyjnych. No, ewidentnie Evelyn, Ingrid wie czego szukać, ale niekoniecznie umie szukać. Reszcie chyba lepiej idzie. No ja mam piąteczkę, więc Aha, dobra, czyli skoro wiedziałem czego szukać, to... już rzuciliście, tak? Okej, Tak, piąteczka, szóstka. I trójka. I trójka, okidoki. Więc tak, trochę wam to zajmuje, zanim się dokopujecie do jakichś ciekawych danych, ale to, do czego się dokopujecie, bardzo was niepokoi, ponieważ przeszukując zarówno komputery, jak i akta, jakieś papierowe, orientujecie się, że pracownicy, naukowcy pracujący w dziale Research and Development tego oddziału Santa Corp mieli dostęp praktycznie do wszystkich danych personalnych pozostałych pracowników Santa Corp z pozostałych placówek na całej planecie. Coś, co w ogóle może Gabriel, no może sobie poza Stanisławem, myślę, że sobie raczej zdajecie sprawę, że to takie rzeczy nie powinny wychodzić raczej poza dział Human Resources, tak? Że takie rzeczy Nie słyszeli o RODO. Tak, a dodatkowo jeszcze w wielu z tych aktach są rzeczy, które nawet wykraczają poza kompetencje HR-u, bo wiele informacji jest o takich danych bardzo wrażliwych, jak to, w jakiej ktoś jest sytuacji rodzinnej, na jakie choroby choruje, w ogóle historia chorób, historia zdrowotna. I przy części tych nazwisk są takie adnotacje elf, E.L.F albo potencjalny elf. Chyba jednak. Stracimy na to dodatkowe 5 minut, ale znajdźmy siebie. Tak, i przeszukując to oczywiście orientujecie się, że przy waszych nazwiskach Stanisława, Ingrid, Gabriela są adnotacje elf bądź potencjalny elf. Kurwysyn. Mówili, idź do korporacji, będzie fajnie, będą owocowe czwartki. A co jest? Śmierć. Gabrielu, dodatkowo znajdujesz w komputerze zapisy różnych nagrań. Pierwsze z tych nagrań brzmi tak. Głos numer 1. Niemirow chce zwiększyć aplikację. Drugi głos. Jeszcze? Te syntetyczne próbki i tak są już bardzo słabe. Głos trzeci. O to właśnie chodzi, młodzieńcze, więc nie kwestionuj autorytetu, tylko wróć do pracy. Głos drugi. Tak, proszę pana. Kolejne nagranie. Znowu ten charakterystyczny, autorytarny głos. Naprawdę myślisz, że przy kolejnym wniosku zmienię zdanie? Ta próbka ma zostać do wykorzystania w obiekcie X. Nie musisz wiedzieć, czym jest obiekt X i nie kwestionuj autorytetu. Oczywiście też znajdujecie informację, że dyrektorem placówki jest niejaki Igor Niemirow, jeden z członków zarządu korporacji Santa Corp, który od 20 lat trzymał się bardziej w cieniu, pozostawiając działania swoim kolegom z zarządu korporacji. On sobie przejął pod swoją opiekę placówkę na biegunie północnym. Jak dawno temu ją przejął? No jakieś 20 lat temu. Aha. Czyli nie miał jej tak naprawdę od początku jakby powstania. Nie. A czy A w wszystkie jakiej dokumenty... sytuacji był sam Niemirow? Skoro jest o wszystkich, to czy jest też o nim jakieś głębsze informacje? Nie. Kim on był?
Właśnie nie, jest tylko informacja, że jest członkiem zarządu i że były rozsyłane maile. Tutaj dużo więcej takich maili właśnie z prośbami o przysłanie kolejnych elfów. I tam były To właśnie jeszcze w kwestii elfów, w załącznikach były podane właśnie listy pracowników, które były oznaczone jako elf, żeby przysłać ich na biegun. Bo naszą trójkę wymieniłeś jako potencjalnych, a co z Evelyn? Nie widzieliście jej na liście. Okay. Ja jeszcze tylko pytam... Znaczy, widzieliście ją na liście, ale nie miała przypisane elf bądź potencjalny elf. Gabrielu, a może znajdziesz tam jakieś plany, schematy, może coś, co pozwoli nam się jakimś wydostać, nie wiem, te renifery, czy jakieś sejmy, cokolwiek. Tutaj jest jeszcze Sorry. przejście do kolejnych pomieszczeń, natomiast wedle planów Gabriela, no to możliwość wydostania się, pomijając jakieś wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz kompleksu, no to są przez dział kierownictwa. Ja będę szukać akt o tym niejakim obiekcie X. O niejakim obiekcie X. No tutaj nie za wiele ci mogę powiedzieć, że tutaj je znajdujesz, ponieważ większość z tych rzeczy są objęte klauzulą tajności z polecenia dyrektora Niemirofa, ale najprawdopodobniej pracowali nad czymś, co możesz wnioskować, że było albo pochodzenia pozaziemskiego, albo do tej pory jakimś nieznanym organizmem. Znaczy, wiesz, myślałam bardziej o takich papierowych aktach, to tam klauzula poufności, to mówiąc szczerze, Ingrid nie będzie wiele obchodzić. Ale nie ma tutaj takich akt, przynajmniej z Okej. tych, co przeglądasz, nie ma takich akt, które by ci dokładnie wyjaśniały, z czym macie do czynienia. No dobra. Mam pytanie. Czy one są jakoś zabezpieczone na dysku, jakby dokumenty, czy to w jakiś sposób, czy mogę to spróbować jakoś obejść, czy raczej nie ma nawet co próbować? Czy to są standardowe, wiesz, zabezpieczenia wewnątrzfirmowe. Nikt Czyli tutaj, najprawdopodobniej na hasło. Albo Tak. konto. nikt tutaj nie zabezpieczał, jakoś specjalnie nie szyfrował tych plików z racji tego, że firma działała tylko na wewnętrznym intranecie, praktycznie bez dostępu do świata zewnętrznego, więc... To może, jako że Evelyn jest wysoko postawioną osobą, można spróbować zalogować się na jej konto i otworzyć te dokumenty? Czy Evelyn się może zalogować na swoje konto? W sensie na tym wewnętrznym internecie? To No. Jeśli prawdopodobnie mają bazę wszystkich pracowników, no to jest duża szansa, że mają też powiązania z kontami, więc powinni być w stanie. No, że... Znaczy, no możemy spróbować, chociaż wydaje mi się, z tego co zrozumiałam, no to ta firma gromadziła, w sensie ten oddział tutaj to gromadził, nie? To Tak, nie wiem, czy ale, ja będę miała... Korporacja Znaczy nie, no, to możemy jest dokładnie spróbować. jeden system, więc podejrzewam, że ten sam program, na którym my pracujemy w Laponii, będzie tutaj. Może starsza wersja, ale wciąż. Tylko I pytanie, czy tutaj było łącze internetowe, bo coś było mówione, że pracownikom nie wolno z niego korzystać. Nie, no to łącza internetowego, tak jak już wcześniej mówiłem, co wam powiedział też Morgan, że głównie to kierownictwo zarządzało dostępem do zewnętrznego łącza, bo to było łącze satelitarne, a tutaj macie wewnętrzną po prostu sieć wewnątrzfirmową. Ale nadal mamy jakąś szansę na to, że się dokopiemy, nie wiem, na pewno są jakieś bazy danych, do których możemy właśnie spróbować się włamać i zdobyć więcej informacji. Możesz. Dalej. próbować. Hakuj. To mam rzucić pierwszą i drugą kością, tak? Tak, tak. Średnio. Trójka. 3 i 4. Średnio. Ale jakiego rodzaju informacje Razem byś daje chciał 6. pozyskać? Myślę, że akurat ten pomysł Ingrid o obiekcie X i o samym naszym ulubionym panu dyrektoru, whatever, tego obiektu, no to są dwie informacje, które gdzieś nas tam w miarę interesują, bo to, że tu jest coś, co nikt i ja ani wiemy czym było, no to oni też chyba nie za dobrze nie wiedzieli, patrząc na to, że wszyscy nie żyją. Jej. No to po samym dyrektorze Niemirowie, no to tutaj więcej informacji jakoś specjalnie poza tymi, co ci powiedziałem, nie uzyskasz, bo
jeżeli jakieś miał, to na pewno nie trzymał ich na dyskach pracowników laboratorium, tylko prędzej na swoim prywatnym komputerze. Natomiast jeżeli chodzi o obiekt X, no jakieś tam głębsze wpisy, już bardziej takie zakodowane w głębiej, zaszyte w plikach baz, no to sugerowały, że to jest jakiś organizm pasożytniczy, który został gdzieś tam odkryty kilkadziesiąt lat temu i który ma bardzo specyficzne właściwości i na polecenie dyrektora Niemirowa był badany na różne sposoby, w tym też poprzez podanie go, czy też umieszczenie go w ludzkich nosicielach. Zdołałeś też wykopać jakieś tam informacje, że dalej w głębi sekcji laboratoryjnej są komory cryo, gdzie prawdopodobnie były przytrzymywane pierwsze ważniejsze jakby obiekty eksperymentów. I też wnioskujesz, że najprawdopodobniej dostęp do tego pasożyta gdzieś tam się kończył, ponieważ próbki były coraz słabsze. No cóż, może w końcu znaleźli jedną dobrą próbkę. Aż za dobrą. Ja już trochę taki pewnie trochę i przestraszony i zdenerwowany. Wszystko miło, wszystko fajnie, ale wciąż jesteśmy daleko od tego, jak stąd się wydostać. Wiemy, co tu się działo, wiemy, jak to funkcjonowało, ale jeszcze musimy opuścić to miejsce, a od tego jesteśmy najdalej. Mhm. Mam wrażenie, że bez ogarnięcia, co się dzieje i jak mieć szansę się gdzieś dostać, no to i tak nie damy rady, więc przynajmniej można się dowiedzieć, co nas zabije. No jakby nie patrzeć, pasożyt pozaziemski, który wyhodowano na ludziach. Jest stąd wyjście ewakuacyjne na zewnątrz? Wyjście ewakuacyjne na zewnątrz? Nie, nie ma. A gdzie No ale najbliżej co jak będzie? wyjdziemy na zewnątrz? Nie. Tu teraz nie między graczami, tylko żurafa pytam. Pewnie z rafinerii albo z pokoju kierownictwa raczej. Hasło do pokoju kierownictwa w końcu nie znaleźliśmy, które szukaliśmy. Nie. Okej, dalej do laboratorium nie musimy iść, bo tam są tylko mutanci, którzy nie wiadomo, czy na nas wyskoczą, czy dalej są zamrożeni. Możemy wrócić do rafinerii. Zabrałabym renifera, mówiąc szczerze, ze sobą. Nie zostawiałabym go tutaj. To jest jednak wielki zwierzak, więc jest szansa, No chyba, że już nie żyje. nie miałoby Jeszcze za są bardzo te schody na górę. No, ciągle jeszcze macie pomieszczenie w laboratorium też, tak? No ale jeżeli tam byli hodowani nosiciele i są komory zamrażarkowe, to nie wiem, czy jest sens się tam zaglądać. Można tam zajrzeć po prostu. Uchylić Nie, no jest drzwi, żeby... świetny pomysł, żeby, wiesz, zacząć apokalipsę zombie. Czy jakkolwiek nazwiemy nosicieli. Cóż, najwyżej jak zwykle otworzymy i zamkniemy drzwi, jak zobaczymy wpatrującego się w nas mutanta. Na chwilę uchylić drzwi, jak najbardziej. Ja tak stoję nie do Jak o końca... Kanty mówisz. Wy tak na poważnie? Naprawdę chcecie tam zaglądać? Trzeba Słuchaj, to gorszego się może zdarzyć. oglądać lodówki. Zajrzeć nam nic nie szkodzi. Może coś znajdziemy. Najwyżej szybko stamtąd znikniemy. Zaglądamy, Jest nawet ja mogę naprawdę, otworzyć ale- te drzwi. Te drzwi prowadzące w głąb pomieszczenia zamknięte są znowu na zamek elektroniczny, ale tym razem nieco inny, bo kiedy tylko do nich się zbliżacie, odpala się komunikat. Wymagana identyfikacja głosowa. Dostęp tylko dla użytkownika Niemirow Igor. Proszę podać hasło. To chyba jednak musimy wcześniej iść dalej. Mhm. Na czego chodzi? Cóż, a już myślałem, że będzie nowa fajna apokalipsa zombie, a tu cały plan zmarnowany. Dobra, wróćmy Gabrielu? do- Gabrielu, przez twoją głowę przechodzi pewna myśl. A co by się stało, gdybyś pokombinował trochę z nagraniami, które odzyskałeś z komputerów? No to jest jakiś pomysł. Możemy spróbować zawsze. Jak chcesz, możesz spróbować. Jak myślicie, czy chcemy zacząć apokalipsę zombie? Apokalipsa zombie to się już chyba tutaj wydarzyła. Dokładnie, No ale to wiesz. To już działa. Ja po prostu Gorzej trzymam pewnie wyobraźnią i będzie. widzę te drzwi, do not open. I tak no. Daj tutaj prawie martwemu już dzisiaj człowiekowi pomarzyć.
Z drugiej strony, jeżeli tylko pan Niemirow miał do tego miejsca dostęp, to wątpliwe, żeby tam zdarzyło się jeszcze coś gorszego. Może nie jest to w środku. dobry pomysł. Może Okej. jest w środku. Będziemy mogli osobiście obić mu mordę. Dobrze, to rozumiem, że wspólną decyzją próbujemy pokombinować z nagraniami. Działaj sobie. Ja bym się jeszcze wróciła do zamka szyfrowego od kierownictwa. Jak ty sobie w międzyczasie spokojnie działaj. Wiesz co, Żuraw? Mhm. 2 próby przynajmniej podejmę. Z kartą Evelyn myślę, jako odbitką. I pierwszy szyfr, który A ona ci ją spróbuję- dała? A ona ci ją dała? A to jest do niej pytanie. Dam ci kartę, tak. Dobra. Pierwszy szyfr, jaki spróbuję do tego dołożyć, to będzie rok urodzenia Niemirowa. Mhm. Więc kiedy przykładasz kartę Eweliny i wbijasz rok, to odrzuca ci, ale widzisz, że kod jest 6-cyfrowy. 6-cyfrowy. Okej. To mi trochę drugą próbę zabije. No dobra, na razie się wycofam, bo drugą próbę, jaką chciałam rzucić, to 24-12, ale to dalej jest 4-cyfrowy kod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wątpię. Admin, raz, dwa, trzy, cztery. Co tam rzuciłeś? Nic nie rzuciłeś jeszcze. A ja jeszcze nic nie rzuciłem, ale już rzucam. 1 i 2, prawda? Tak, tak. To rzucam. 6 i 3, proszę bardzo, pieniemy się w górę dzisiaj. Wiesz co, pobawiłeś się trochę nagraniami i stwierdziłeś, że być może powtarzająca się fraza nie kwestionuj autorytetu, to może zawierać sobie jakiś element hasła, więc zgrałeś ją sobie na telefon po prostu i podszedłeś do drzwi, które wymagały identyfikacji głosowej. Kiedy komunikat poprosił cię o podanie hasła, odpaliłeś to nagranie i faktycznie chyba dźwięk z telefonu był na tyle dobry, że automat rozpoznał w głosie głos Nimirowa, ponieważ lampka kontrolki zapaliła się na zieloną. Przyznano dostęp, rozległ się komunikat i szczęk zamka było słychać. No to pora umierać. No to idziemy. Chodzimy? Która to już? Za- Czwarta próba śmierci? Za drzwiami znowu niewielki korytarz z wejściami do 2 innych pomieszczeń. Drzwi po lewej są wyłamane, a w środku widać rozbitą komorę kriogeniczną. Za drzwiami po prawej przez okrągłą szybkę widać bliźniacze pomieszczenie, ale stojąca w niej komora jest cała i najwidoczniej działa. W środku komory jest zamknięta jakaś postać, ale stojąc przy tych zamkniętych drzwiach nie jesteście w stanie stwierdzić kto lub co. Tej komory pasuje bardziej do człowieka, czy do pana świętego Mikołaja? Ale masz na myśli świętego Mikołaja potwora, czy... Potwora. No to jeżeli chodzi o tą rozbitą komorę, no to tutaj wygląda na to, że z niej wylazło coś, co zostawiło takie brunatno-zielonkawe ślady. Natomiast ta komora w pomieszczeniu po prawej, postać w niej zamknięta najwyraźniej wygląda na ludzką, ale z tej nie widać, bo ona jest też, te szyby są przyszronione, nie? To co jak w każdym horrorze, kto idzie przetrzeć szybkę i zobaczyć co tam jest? Można tam po prostu Pan wejść, mnie czy nie patrzy, kolejny, to był was pomysł. czy kolejny zamek szyfrowy albo coś. Nie, drzwi są po prostu zamykane na taką, wiecie, wajchę po prostu, co można nacisnąć i wejść. W sensie klamkę? No, coś takiego. Tylko taką bardziej jak, ja wiem, jak w takich wejściach do chłodni czy coś, nie taką zwykłą klamkę, tylko taką Tak. trochę tęższą, potężniejszą. Dobra, zaglądamy. Uchylamy te drzwi. Uchylacie te drzwi i od razu czujecie też chłód. Ewidentnie maszyna, która tutaj stoi, pracuje cały czas, utrzymując zamrożoną postać w stanie kriostazy. Podchodzicie do niej i widzicie, że w tym cylindrycznym zbiorniku ewidentnie jest umieszczona postać. I jak tylko zbliżacie się do tej szyby, to widzicie wyraźniej, że postać jest wysokim, postawnym, tęgim mężczyzną ze siwymi włosami
brodą i ubrany w czerwony kubraczek. No chyba, że święty Oj. Mikołaj. Panel kontrolny przy maszynie, tutaj można sterować, że można go rozmrozić, zamrozić, wyłączyć zasilanie, odciąć dopływ powietrza, no różne rzeczy. No możesz go zabić, możesz go ożywić, możesz go zostawić w pizdu. Dobra, ze zdjęć firmowych to jest faktycznie święty Mikołaj, czy to będzie Niemirow w stroju przypominającym? Nie, no A to wpadliśmy na to, że z wszystkich materiałów promocyjnych, tudzież propagandowych Santa Corpo ewidentnie facet wygląda jak Mikołaj, no. Okej. mam pytanie. Czy my wiemy, jak Niemirow wygląda? Nie. Właśnie nie. W tych wszystkich Wpadliśmy papierach, na to, że może Mikołaj jest Niemirowem. Jest opcja. To by była całkiem zabawna według mnie Plot twist. plot twist, Mhm. że właściwie no nasz szef, można by tak powiedzieć. Czysto technicznie Niemirow, nawet jeżeli nie jest świętym Mikołajem, to i tak dalej jest naszym szefem, bo jest o wiele wyżej postawiony. W każdym razie najlepiej byłoby sprawdzić najpierw, co zostało robione z tym ciałem. A właściwie, czy my wiemy, czy Mikołaj kiedyś umarł, czy odszedł po prostu na emeryturę, co się z nim stało jakoś tak bardziej i czy to ile lat temu było? Powszechna wiedza, która jest dla was dostępna, to twierdzi, że Mikołaj zawsze żyje cały czas, tylko że odechciałoby się robić jakieś poważne biznesy, zostawił to Radzie Dyrektorów i wycofał się na biegun, żeby sobie produkować swoje klasyczne zabawki. To jest ta powszechna informacja, którą znają wszyscy, nie tylko pracownicy Santa Corpo. A ile lat temu to było? No dosyć dawno, kilkadziesiąt. I teraz jedynie Mikołaj udziela się na święta, roznosząc dzieciom prezenty po całym świecie w swoim standardowym trybie, nie? Przypominam jeszcze raz, że powinniśmy stąd Może wyjechać jak ten- najszybciej. A może ten Mikołaj to prawdziwy Mikołaj i jest jak Maryla Rodowicz i go po prostu rozmrażają raz no wiecie, Sylwestra, święta. Może by się przydało go jednak mrozić. To chyba z tej czwórki waszej to tylko chyba Stanisław wie, o czym mówisz. No, No oj tam, na pewno koleżanki słyszały o Maryli Rodowicz, przecież to jest taka gwiazda, na pewno na całym Gabriel świecie. jest wyjątkowo zainteresowany kulturą polską. dobra, I wracając ja myślę, do że jak oni tematu. sobie gdzieś tutaj właśnie tak rozmawiałem i rozkminiałem nad tym Mikołajem, to ja myślę, że opuszczę to towarzystwo przynajmniej na ten moment i gdzieś będę chciał cofnąć się do poprzednich pomieszczeń, no bo tutaj widocznie moi towarzysze są bardziej zainteresowani tą historią, co się tu działo, niż ucieczką. Stanisławowi jest już wystarczająco, więc i do tego komputera, który gdzieś tam przez Gabriela był uruchomiony i ten dostęp był, chciałbym w tych dokumentach na takim podstawowym gdzieś tam, na ile ten komputer umiał obsługiwać, znaleźć właśnie to, co wspominałem wcześniej. Jakieś plany, nie wiem, jakichś maszyn, sań, czegokolwiek, czy jest więcej takich reniferów, po prostu coś, co nam może ułatwić wydostanie się z tym. No to znajdujesz jakby plany prototypowych reniferów strażniczych, które ewidentnie chyba coś nie pykło z tym, bo te cybernetyczne, robotyczne renifery was ewidentnie atakowały ktoś im zaprogramował chyba procedury likwidacji zamiast ochrony terenów wokół placówki. Jeżeli chodzi o możliwości ucieczki, no to gdybyście się dostali do sekcji kierowniczej zabezpieczonej tym kodem, to stamtąd można dostać się do lądowiska helikoptera, można dostać się do sań Świętego Mikołaja, można dostać się też do specjalnego takiego pociągu transportowego a la pociąg śnieżny, który potrafi przez śniegi i lody w jakimś tam swoim powolnym tempie dotrzeć do cywilizowanych rejonów i tam transportowane są nim jakieś potrzebne rzeczy do placówki i z placówki. No ale tutaj... Jeżeli za kierownictwem jest przejście do lądowiska, to na pewno jeszcze bardziej Ingrid będzie zainteresowana sforsowaniem tych drzwi. Właśnie tak się zaczynam zastanawiać, jak trwałe one są. No mówiłem, to są takie nowoczesne, dobrze wzmocnione drzwi. Ktoś tu chyba postarał się o to, żeby sekcja kierownictwa była dobrze odcinana od reszty
kompleksu. Ewidentnie dyrektor Niemirow dbał o swoje bezpieczeństwo i pewnie też i o dyskrecję rzeczy, które I one- skrywał. I one też są na kod. Tak, one są na kod. To jest Ewidentnie trzeba mieć do niego jakiś specjalny kod, który prawdopodobnie Dobra. znał być może tylko on, a być może Mhm. ktoś jeszcze, ale ciężko stwierdzić, bo To wszyscy dookoła ja, nas nie żyją. to ja tym bardziej jestem za tym, żeby obudzić Mikołaja. Mało tego, jeżeli usłyszymy jego głos, to możemy potwierdzić teorię o Niemirowie, ponieważ słyszeliśmy jego głos na nagraniach i może on zna kod i może możemy go zmusić do tego, żeby nas stąd wyprowadził, a może i poprowadził czy sanie, czy cokolwiek, bo żadne z nas nie jest pilotem, prawda? Era, Co? ale mamy renifera. Mamy renifera, ale nie wiem, czy renifer jest pilotem. Potrafimy pilotować No, renifera. Mamy silnik, ale nie mamy prawa jazdy. Trochę tak. No może kilka razy wpadniemy po drodze do wody, ale jakoś uda nam się przeżyć. O, Dobra. tak, wejść do wody na biegunie. No to możemy budzić biednego staruszka, ale nie gwarantuję, że staruszek nie zejdzie na zawał, jak zobaczy, co tu się wydarzyło. Ale dosyć postawny, to... Bardziej bym Ja tylko zakładał, broń że przygotowana i... No dobrze, spróbujmy. Jest. Więc Budzimy świetnego Pewnie- Mikołaja. pewnie, Przygotowano. pewnie Gabriel zajmuje się konsoletą od tej kryokomory i po kilku minutach zastanawiania się i przestawiania parametrów udaje ci się odpalić sekwencję rozmrażania. Stopniowo widzicie, jak szron w tym zbiorniku opada. Zbiornik zostaje tam jakby opróżniony z czegokolwiek, czym był wypełniony wcześniej, żeby tego Mikołaja trzymać w tej kriostazie, i wieko tego pojemnika odsuwa się. Przez kilka chwil nic się nie dzieje, a w końcu mężczyzna otwiera oczy, bierze taki głęboki oddech, podnosi się i tak wstępuje z tego zbiornika na podłogę. Tak się bierze pod boki, rozgląda się po pomieszczeniu, tak marsząc drzwi, tak ho, ho, ho! Czy to już O nie, Czy kolejny. to już święta? Czy to już czas roznoszenia prezentów? Nie. Słyszymy, że to nie jest głos Niemirowa. Nie, absolutnie. To jest zupełnie inny głos, taki bardziej tubalny. No. Czy święty Mikołaj jednak nie stoi za całym złem tego świata? Mikołaju, to zaszczyt. Możesz być w szoku. Możesz wstać? Stoj. Znaczy on stoi, się tak spogląda, tak on jest dosyć taki wysoki, ja wiem, z 1,90 m wzrostu czy coś. Tak się spogląda na ciebie. Moje dziecko. Czy coś się stało? W ogóle to gdzie jesteśmy? Nie przypominam sobie, żebym tutaj kładł się do spania. Co tu się dzieje? Jesteśmy w pierwszej placówce Santa Comp. Na biegunie północnym. Czy pamiętasz, żebyś tu był, Mikołaj? No, pamiętam, że kładłem się spać do swojej komory, ale ona wyglądała wtedy zupełnie inaczej. A w którym roku to było? W którym roku? No, to było w zeszłym roku, no, w 2002. A który mamy teraz? 2022. Ja, 2020... 20 lat? 20 lat bez świąt? Bez roznoszenia prezentów? Ale jak to? Okej. Był jakiś impostor. Mieliśmy jeszcze przy okazji fałszywego Mikołaja. Jak to fałszywego Mikołaja? Ja muszę się rozmówić z Radą Dyrektorów. To tak nie może być! To nie, To będzie trudne. Jak to to niekoniecznie Rada Dyrektorów. Pamięta Mikołaj Niemirowa? trudne? To jasne, że pamiętam. No Igor to taki wspaniałomyślny facet. No, powiedział mi, że zajmie się wszystkim do czasu, aż będę musiał znowu wstać i roznosić prezenty.
A gdzie on jest? I dlaczego Rozpoczął apokalipsę. nie obudził mnie przez ostatnie 20 lat? Muszę sobie z nim poważnie porozmawiać. W tym momencie, gdzieś tam z zewnątrz, gdzieś tam od strony laboratorium słyszycie takie... Zamykajmy drzwi od płotu. O tak, Mikołaj, a to co? Chyba, że jesteś... Żuraw, jesteśmy w stanie jeszcze zamknąć te drzwi, które są na głos Niemirowa? Zdążymy? Możecie próbować. Spróbujemy. Bo to będzie o Dobra. wiele lepszy ten. Wyjątkowo wrzucę kość obłędu. 4. 4 bez podniesienia obłędu. Okej, więc rzucasz się do tych drzwi i zamykasz je przed nosem, właściwie przed nosem. Już właściwie zamykasz je, kiedy ten Mikołaj potwór wsadził tam łapę i zaparł się na ścianie i tak te drzwi zamykają się, odcinając mu dłoń, która ochlapuje cię tą mazią, czy czymkolwiek, z czego jest złożony. Słyszysz tylko takie zduszone, kiedy on tam ze złością wali w te drzwi. I słyszycie za sobą głos Mikołaja. A cóż to do kroćcet? Co tu się wyrabia? Morgan, jesteś w stanie odciąć dopływ powietrza w laboratorium, ale nie w dalszej części laboratorium, tylko w tej bliższej? Postaram się. Kszt. I po chwilę, no nie do końca mogę odciąć dopływ tlenu do całego laboratorium. Nie, jesteśmy zamknięci w jednej części. Mikołaj tak się rozgląda. To nie może tak być. Nie na mojej placówce i nie na moim posterunku, nie na mojej warcie. Rozgląda się tak po pomieszczeniu. Pokazuje na pałkę przytwierdzoną do pasa Stanisława. Młodzieńcze, pożyczysz mi to na chwilę? O, oczywiście. Mikołaju, zaszczyt to poznać cię w końcu. Widać, że Stanisław z takim zachwytem i podaje mu oczywiście. On tak waży Stasiu, ją, chwilę wcześniej. no tak Nie rozważajmy waży ją w dłoni. Waży ją w dłoni przez chwilę. Tak... Chyba trochę zardzewiałem przez te 20 lat. I tak... No dobra. Otwieramy na 3. Czy na pewno chcemy dać potencjalnie umrzeć Mikołajowi? Jeśli pan Mikołaj jest w stanie pokonać pana potwora i twierdzi, że jest w stanie, chcę to zobaczyć. Mikołaju, Więc- jesteś pewien? Tak, moje dziecko. Muszę się zająć tym osobiście. Stanisław tylko telefon wyciąga, nagrywanie i... Do it. Otwieracie. Mikołaj pokazuje 1, 2, 3. Otwieracie drzwi i w tym momencie widzicie coś po prostu niebywałego. Jak ten, wydawałoby się, wiekowy staruszek z szybkością, która przekracza ewidentnie wszelkie ludzkie możliwości, rzuca się z takim zejdź mi z drogi, poczwaro, i z tą pałką i po prostu wpada na tego potwora i oni się zwierają po prostu w jakiejś faerii wściekłej walki, kiedy ten potwór tylko robi jakieś i tam, wiesz, łapie, on złapał tego potwora, tam go kłada pałką, łapie go, ten potwór go gdzieś tam chlasta, oni się tam przewalają przez te laboratorium, się przedzierają, widzicie, jak ten potwór rozrywa na Mikołaju ubranie, jak ten Mikołaj leje go tą pałką, gniecie, gdzieś mu tam wyrwał ten worek i go tym workiem okłada, gdzieś z tego worka wypadły jakieś tam potłuczone bombki, zabawki jakieś podniszczone, jakieś cukrowe laski, kiedy oni tam się tarzają z rykiem i wściekłości obaj, po prostu w plątaninie biało-czerwono-brunatno-zielonej masy, i wypada z tego worka taki jakby ciąg lampek, takich staromodnych lampek na choinkę z takimi jeszcze żarówkami, tylko już potłuczonymi, z takim solidnym kablem, i Mikołaj tylko
ja go zatrzymam, a wy urwijcie mu głowę! I tak go łapie i przytrzymuje go po prostu rękami, a ta bestia się tam wyrywa, gdzieś go próbuje gryźć, gdzieś w szyję, widzicie jak on trzyma go i krzyczy i tak oczami wskazuje na po prostu na te światełka, nie? No to ja biegnę mu, żeby mu pomóc. Pierwszy tam Zaszczyt czy coś? Zaszczyt, Mikołaj, ci pomóc. Cytek, dawaj go. Więc jak tego, to rzućcie sobie i najwyższy wynik z waszego coś, tylko też rzućcie sobie kością obłędu dodatkową. Zamierzam. Ale mam rzuty. Piąteczka, jest więc... szósteczka. Jest nawet szósteczka. Ale Więc- tak. Współpraca wasza, po prostu łapiecie ten sznur tych lampek pobitych i po prostu zarzucacie tej miotającej się w ramionach Mikołaja bestii po prostu na szyję i zapieracie się nogami, ciągniecie do siebie, próbując zacieśnić taką pętlę i gdzieś ta tkanka już naruszona walką, naruszona być może tym pasożytem, który gdzieś tam w tym impostorze się znajdował, po prostu widzicie jak ona tak powoli i sukcesywnie, jak cofacie się do tyłu, a Mikołaj ciągnie w swoją stronę, widzicie jak te lampki się wrzynają w skórę na ciele i widzicie jak przecinają skórę, tkankę, jak ta maź zaczyna wypływać, jak ta bestia zaczyna i coraz bardziej tak gulgotać i w końcu ostatnim wysiłkiem woli, szarpnięciem, czując, że mielibyście ochotę wymiotować po 1000 kroć, ale nie macie czym. Z jednej strony sprawiacie jak ten sznur tych lampek i tego szkła potłuczonego przerzyna się i ten kabel przerzyna się przez szyję tego stwora, oddzielając ten parchaty łeb od reszty ciała, które w końcu z mlaśnięciem pada na podłogę laboratorium i z takim blaśnięciem się tak wszystko rozpływa i widzicie jak zaczynają się tam coś tam deformować i z tego cielska gdzieś tam wyłazi jakieś mackowate coś tam, co się tam wije i Mikołaj tak tym butem swoim tak rozbryzguje to na boki, a wy czujecie tylko taki smród jakby zgniłych wnętrzności pomieszanych ze smrodem ropy. No to takie po prostu bardzo drastyczna scena gore i widzicie jak tego Mikołaja, który tak ma porozdzierane ubranie, jest usmarowany, ma brodę, wiesz, wyczernioną tą mazią, z jego rąk skapuje twoja pałka, to już w ogóle do niczego się nie nadaje, jest połamana cała, nie? On tak stoi. Nic. No, teraz to się zdenerwowałem. W słusznym celu. Niemirow! Wow. W tym momencie do pomieszczenia laboratorium przez drzwi pakuje się głowa renifera, który tak Mikołaj tak na niego patrzy. Rudolf, chodź tu do mnie, mordeczko. I tak idzie do niego i bierze tego renifera i przytula go przez chwilę. Nic ci się nie stało, Rudolf. Co oni ci zrobili? Niemirow! I się drze. I idzie głąb w korytarza. I gdzieś tam idziecie za nim? Tak, oczywiście. Tak. Mikołaju, może wolniej. Nie wiesz, co jeszcze tam jest. Mikołaj jakby cię w ogóle nie słuchał, nie zwraca na ciebie uwagi, dochodzi do pomieszczenia kierownictwa, przygląda się groźnie przez chwilę tym drzwiom i temu zamkowi, w końcu gdzieś wkłada rękę gdzieś głęboko w swoje ubranie, wyciąga kartę, którą przykłada do czytnika i potem tymi swoimi ubranymi w rękawice poplemioną palcami tylko wbija jakiś kod. Słychać identyfikacja, Święty Mikołaj, przyznano dostęp. I drzwi do pomieszczenia kierownictwa się rozsuwają. Mikołaj wchodzi do środka. Co robicie? Idziemy za nim. Idziecie za nim, widzicie jak Święty Mikołaj stoi w bardzo takim obszernym
gabinecie bardzo gustownie i bogato zdobionym, gdzie po przeciwnej stronie do drzwi jest takie bardzo masywne drewniane biurko. Na tym biurku jest takie jakby szklane terrarium z takimi rękawami, jakby wiecie, jakby ktoś mógł coś tam gmerać w środku i widzicie starszego mężczyznę, bardzo elegancko ubranego, który aktualnie zajmuje się właśnie, ręce trzyma w tych rękawach. Widzicie, że jakimiś tam przyrządami metalowymi bada jakąś taką wijącą się bezkształtną masę brunatno-zieloną z jakimiś cybernetycznymi elementami do niej przyczepioną i spogląda się. O, Mikołaju, obudziłeś się przedwcześnie, ale zaraz wszystko Mikołajowi wyjaśnię. Ewelin, czy mogłabyś łaskawie zamknąć drzwi? Czy właśnie On mnie możesz zna? łaskawie zostawić kolejne paskustwo w terrarium? Moja droga, nie kwestionuj mojego autorytetu. Będę Tutaj nie kwestionować pytał. pański autorytet. Jestem zajebista w kwestionowaniu autorytetów, a jednego z już właśnie Mikołaj szanownie rozwalił, bo on w przeciwieństwie do pana coś potrafi. Niemirów, Tak, musimy masz. chyba poważnie porozmawiać. Spokojnie, Mikołaju, zaraz wszystko wyjaśnię. Ewelin, mogłabyś się zająć swoimi podopiecznymi? Znaczy, ja nie pracuję w jej dziale, nie wiem jak reszta. Też nie. Ty mógłbyś wyjaśnić, coś ty tutaj do kurwy nędzy robił? Czy ja mógłbym wyjaśnić? A czy to nie wydaje się dostatecznie jasne? Ja tu pracuję nad uratowaniem ludzkości. Nad tym, żeby wprowadzić ludzkość w kolejną fazę rozwoju. No to uratowałeś. Tak. Plus minus. Myślę 1000 pracowników tylko na tej placówce. Czymże jest 1000 pracowników? Czy jakiejś zbędnej siły roboczej? To nad czym ja tutaj pracuję od lat. Wy nie rozumiecie. Nie rozumiecie. On, i tutaj pokazał na Mikołaja, to on odkrył obiekt X. To on po prostu używał go, żeby oferować dzieciom święta. Wiecie, do czego on go używał? Po prostu, żeby umieć przeciskać się przez cholerne kominy. Tylko do tego, żeby mógł te swoje wielkie ciało przeciskać przez te nieduże, wąskie kominy i dawać dzieciom w ten sposób prezenty. Prawda, Mikołaju? I ja wiedziałem, że ludzkość nie jest gotowa na to, co odkryłem w rafinerii. A ty, Niemirow, nie powinieneś zamykać się na tak długo w krajostazie. Nie tak się umawialiśmy. Mikołaju, nie umawialiśmy się na to, że będziesz skrywał przed ludzkością tak wielkie odkrycie. Nie chciałeś się z nim podzielić. Ty dobrze wiesz, Niemirow, że nie mogłem tego zrobić. Wiesz, jak ten pasożyt na mnie wpływał. Wiesz, że ciężko mi było nad nim zapanować, a wy nie jesteście jako ludzkość gotowi na to, żeby bawić się tym. Zresztą widziałem. Dość już tego. Chyba pora przejąć z powrotem władzę w Santa Corp. O nie, Mikołaju. Ewelin! Ja wiem, po co centrala cię wysłała. To ja prosiłem cię, żebyście tutaj przysłali. Ewelin, czy mogłabyś w końcu zająć się tym tak jak trzeba? Żeby było porządnie? Stanisław, masz ochotę go specyfikować? Dyrekcja wysłała mnie tutaj, żeby sprawdzić, co ty tutaj odwalasz. I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale Santa Corp zajmuje się po pierwsze produkcją zabawek i nasza firma rozwija się przez święta. Nie rozśmieszaj Nie. mnie, młoda damo. Żadne zabawki to jedna tylko z gałęzi. Rozumiesz? Militaria, wojsko, eksperymenty biologiczne, chemiczne i wszelkiego rodzaju rzeczy. Myślisz, że dorobiliśmy się na zabawkach? Myślisz, że Mikołaj dorobił się na zabawkach? On dorobił się na Doskonale handlu wiem, na ropą czym się naftową. Doskonale to wiem. Myślisz, że nie zdaję sobie z tego sprawy? Ale ta firma ewoluowała, a twój cholerny tyłek siedział tutaj i kombinowałeś nad swoim nie wiadomo czym. Ja... Przypominam ci, młoda damo, że to ja jestem członkiem zarządu Santa Corpu, a ty jesteś moim podwładnym, więc
Nie kwestionuj mojego autorytetu i zajmij się tym, co do ciebie należy. Ja w tym momencie podchodzę do Niemirowa i chciałbym pistoletem po prostu, no tak go łupnąć, łeb ogłuszyć, no nie? Bo już po Ja prostu właśnie chciałam nie już mam- zadeklarować, że Ingrid coraz chętniej kręci swoją torebką, jak właśnie zaraz miała nią rzucić albo zadać cios. Zostałam tutaj wysłana, panie Niemirow, żeby nie pozwolić na to, żeby doprowadzić do jakiegokolwiek skandalu. A ty, do kurwy nędzy, jesteś cały cholernym skandalem. Więc jako kierowniczka działu PR, ja, Evelyn, Rudolfina, nie pozwolę ci, kurwa, na to, żebyś zniszczył moje szanse na awans. Trzymam No. nóż. No dobrze, w takim razie sam się muszę tym zająć. Wyrywa ręce z tych rękawów I pozwól nam go ogłuszyć. tak, i sięga gdzieś tam, chyba przy tym biurku ma jakąś broń, bo ewidentnie sięga Dobra, po to coś szybko. zmieniam deklarację, no to strzelam do niego. Jak on tamten, to nie chcę go ogłuszyć, tylko chcę go zabić w takim razie. Dobrze, to rzuć na strzelanko z kością szaleństwa. Ja dalej byłam za tym, żeby go ogłuszyć, no. Zabijanie go no może i nie mamy- być najlepszym pomysłem. No i mamy remis, więc to jest tak. Jaki masz poziom zranienia, Stanisławie? I już mówię, tylko sobie kartę odpalę, tam chyba był drugi. Czyli mamy 3 stopnie różnicy, więc skoczysz o 3 dodatkowe stopnie. Bo to będzie wyglądało tak, że on na tyle był szybki, że on sięgnął po broń, ty wyciągnąłeś broń, do niego strzelasz i po prostu strzelacie do siebie we dwóch. To ja o 3 dodatkowe, czyli ja Na piąty, wskakuję tak? na 5 i wymagam hospitalizacji. Czyli po prostu rozlega się. Akcja dzieje się bardzo szybko, zanim ktokolwiek z pozostałych z was zdążył się ruszyć. Niemiro wyciągnął pistolet i wymierzył w Stanisława, wypalił. Stanisław wymierzył do niego, wypalił. Rozległy się huki wystrzałów. Dym, swąd dymu rozniósł się po całym pomieszczeniu i słychać tylko łup, łup, jak 2 ciała padają na Wiesz, ziemię. ja tylko takie jak na dzikim zachodzie. I straciłem przytomność. Ktoś tu miał tabletki. Ja mam przeciwbólowe, tak, ale teraz chyba ich nie połknę. No teraz to już on wymaga pomocy. Dawajcie tabletki, zatamujcie krwawienie, proszę. No, nie, ale chyba też należałoby podbiec do tego Niemirowa i zobaczyć, czy... W sensie podbiegam z nożem, czy on żyje jeszcze? Czy on... Podbiegam z tym, Nie, Niemirow dostał centralnie w serce i nie żyje. O, to idę zobaczyć Stasię. O, Stasia, sprawdźmy, jak go uratować. Stanisław dostał gdzieś w klatkę piersiową, ale jeszcze chyba słabnące tętno w nim widać. Możemy jakoś zatamować krwawienie, czy przetrzymać ranę? Czy Może- to coś? Mogę go zamknąć w komorze krajostazy i zatrzymać upływ krwi i funkcję organizmu, ale to rozwiązanie tymczasowe, w końcu będzie musiał trafić do szpitala, powiedział To Mikołaj. tak, Ale- czasu miejmy nadzieję tutaj, że jakiś doktor zostanie sprowadzony. Na ten moment chyba najlepsze rozwiązanie. No to bierzemy go, nie? Mhm. No dobrze i Mikołaj zamyka Stanisława w komorze krajostazy. Jesteśmy już po północy, kilkanaście minut. To myślę, że w tym miejscu skończymy, ale nie jakiś chcemy epilog, jakieś No. podsumowanie. Każdy z was jakieś sceny, jak wyglądają dalsze losy Mikołaja, Santa Corpu po całym tym wydarzeniu. No cóż, czyli uda nam się, bo z Mikołajem no to na pewno nam się uda wrócić. No to przeżyliście, No. tak, tylko Tak. co dalej? Co dalej z waszymi postaciami? No Bo cóż, Stanisław pewnie, jeśli będzie taka możliwość, no to chciałby wrócić do, że tak powiem, zawodu, no i zostać ochroniarzem Mikołaja oczywiście. Mhm. Ja jako kierowniczka działu PR w związku z tym skandalem, to chciałabym ze wszystkimi porozmawiać na temat nagrań, które wykonywali i na temat tego, że nie wychodziło to wszystko, co się działo na biegunie północnym, na pewno nie działo się z woli Mikołaja, jak wiemy doskonale, i z woli Rady Dyrektorów, tylko z woli szalonego dupka, więc w ramach negocjacji, że zajmiemy się tym rekompensatą dla rodzin i pomocą psychiczną i ratunkiem dla reszty pozostałych poszkodowanych, to prosiłabym o
usunięcie dowodów. Telefon. PR To nie musi się tak kombinuj. zgadzać. A jak reszta? Chcecie ujawnić skandal, czy Nie, no nie, ja nie. Ulegacie. No, nie mogę ulegacie? kurde, Mikołaja dobrego imienia szargać. To ja wiesz, pani, ja oddam Nokię, kupcie mi nowego iPhone'ika i po sprawie. Mi niepotrzebny ten telefon. A Wiesz Ingrid i co, Gabi? Ja jestem skłonna zachować te nagrania dla siebie, nie wypuszczać ich albo coś tam oddać, ale pod warunkiem, że postać Niemirowa zostanie bardzo oczerniona i zdemonizowana tak samo na polu firmy, jak myślę, że też poza nią. Mhm. Absolutnie. Myślę, że możemy tego przypilnować w dziale PR, jak oddzielić jego wizerunek od naszej firmy. Doskonale. Doskonale, więc myślę, że na zamknięcie tej całej historii ja jeszcze dodam od siebie, że oczywiście Mikołaj znowu przejął stery nad na pewno placówką na biegunie, ale też przejął stery nad Santa Corpem, żeby naprostować jego ścieżki, tak? Nakarmiliśmy naszego elfa. Tak. Który się- Nakarmiliście waszego elfa i jeżeli chcieliście, oczywiście dostaliście propozycję długiego urlopu od Santa Corpu. Takiego na 20 lat. Tak, Evelyn dostała propozycję awansu na wyższe stanowisko, objęcia projektu Dubaj, święta w Dubaju, tak? Natomiast Ingrid oraz Gabriel, o ile udaliście się na ten długi urlop, żeby sobie odpocząć, to po powrocie Santa Corp wzywa, znaczy wasi przełożeni wzywają was na rozmowę z zarządem. I na tym spotkaniu właściwie scena się kończy, kiedy w biurowcu Santa Corpu wasza dwójka wchodzi do sali spotkań, gdzie znajduje się półokrągły stół, przy którym obradują członkowie zarządu i drzwi do sali konferencyjnej się zamykają. I na tym skończymy. Bo to, co się działo później, to być może historia na kolejne sesje i to wszystko. Wigilijna delegacja skończyła się o dziwo szczęśliwie. Dla was Robson wszystkich. dalej nie wierzy. Tak. Nice. Coś jeszcze Pomimo na moich jakieś udzielnych podsumowanie całej historii na koniec, zanim udamy się na spoczynek? Ja powiem od siebie tyle, że zarąbista historia. Dawno się nie czułem takiej osaczony na sesji, jak w tym momencie tu idziemy w róg, tu idziemy w róg, tu idziemy w róg. A w ogóle zakończenie z tym Mikołajem, to ja nie wiem, ja to będę chyba analizował jeszcze z tydzień. Po prostu pomysł, to co tu się wydarzyło, pomysł na tą historię i ta końcówka, nie wiem, no po prostu w ręce same, poklaskałbym, ale mam rękę niesprawną, No same akurat, się składają do żeby być klasku. precyzyjnym, to pomysł na samą historię sobie trochę pożyczyłem od innej ekipy, która grała kiedyś podobną rzecz, tylko sobie trochę ją pozmieniałem, ale Nie, ale po prostu to, jak to było poprowadzone i tutaj moi współtowarzysze gry, no nie, ja się po prostu świetnie bawiłem, super, no piękne, coś pięknego po prostu, coś pięknego. to bardzo mi Powiem miło, ci, dziękuję. Żuraw, byłam na takim poziomie absurdu już, że byłabym w stanie przyjąć, że w momencie, kiedy otworzyliśmy te drzwi do laboratorium, żeby wypuścić prawdziwego Mikołaja na potwora, to on by tylko podniósł tą laskę i strzelił jakimś świętym promieniem, żeby go to spaliło. Już byłam gotowa na takie rozwiązanie, więc gratuluję. Ja też się świetnie bawiłam, no miałam dużo rozkmin w związku z tym, że dostałam to zlecenie, żeby nic na zewnątrz nie wyszło. To za każdym razem jak ktoś wyciągał telefon, to miałam takie Dobrze, że zasięgu nie było. Tak, teraz już No. mogę się przyznać, że Evelyn miała dodatkową agendę od początku historii, że wie nieco więcej od was i miała za zadanie ewentualny skandal zatuszować za wszelką cenę, szczególnie jeżeli chciała awansować w strukturach firmy. Więc. No. Tak, tekst, nie będziesz mi stał na drodze do awansu 10 na 10 w korporacji. Gratuluję. Dziękuję. Za sam tekst awans powinien zostać przyznany. No Okej. korpo, nie? No,
No dobrze, mamy 18 po północy, więc trochę i tak przedłużyliśmy, ale już nie chciałem przerywać, żeby zostawiać samą końcówkę na trzecią już sesję. Więc dziękuję wam serdecznie za udział w tej historii, dziękuję wam za to, że zechcieliście ze mną ją przeżyć. Bardzo mi było miło ją prowadzić. Pozdrawiam widzów RPGówka, pozdrawiam ekipę RPGówka, pozdrawiam społeczność karczmarza i samego karczmarza. I chodźcie na żuraw.pl. Chodźcie na żuraw.pl oglądać inne sesje. Nawet. Tak, chodźcie na inne sesje, na pewno do Właśnie, Cthulhu Dark właśnie. jeszcze wrócimy, czy w tym składzie, nie wiem, bo okaże się, zobaczymy, ale jeszcze do grania w Cthulhu Dark na pewno wrócę, bo to jest fajna giereczka na ogrywanie historii, gdzie nie potrzebuję jakichś wielkich podstaw mechanicznych, a bardziej potrzebuję skupić się na tym, co się dzieje po prostu w samej historii, tak? Więc jeszcze parę pomysłów pewnie dzięki tej giereczce zrealizuję. No i życzę wam dobrej nocy. Do zobaczenia już na kanale żuraw.pl. Pewnie dla RPGówka w przyszłości może coś będę prowadził, jak będzie WOŚP na przykład, czy jakieś inne eventy. To jeszcze być może się tu pojawię. Ale tak, to raczej u mnie znajdziecie na moich kanałach i na moich socjalkach. Jeszcze raz życzę dobrej nocy. Do usłyszenia, do zobaczenia i papatki. Dzięki Pa. bardzo. Trzymajcie się. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.